Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Bartosz Wieczorek, jestem kierownikiem Instytutu Badań Naukowych Centrum Myślenia Pawła II w Warszawie. Bardzo miło mi powitać Państwa na pierwszej z cyklu 4 debat dotyczących takich podstawowych, egzystencjalnych kwestii, które dotykają każdego z nas, czyli kwestii relacji międzyludzkich, budowania bliskości, kontaktu z drugim człowiekiem. W czasie takiego cywilizacyjnego przyspieszenia i kulturowych zmian, jakie mamy teraz, pewne rzeczy oczywiste stają się nieoczywiste i trudne. I postanowiliśmy zorganizować takich kilka spotkań, żeby podzielić się z Państwem i za pomocą naszych ekspertów właśnie stanem najnowszej wiedzy na te tematy, które chyba wszystkich nas interesują. Więc mamy taką misję popularyzowania wiedzy, ale też dotykania takich spraw interesujących dla wszystkich. I pierwsza debata będzie dotyczyła samotności, która jest nazywana coraz częściej pandemią XXI wieku. I o tej samotności, czy jest ona wolnością, czy więzieniem, będę rozmawiał dzisiaj z naszymi ekspertami, których pozwolę sobie przedstawić. Pani profesor Anna Perkowska-Klejman z Akademii Pedagogiki Specjalnej i profesor Łukasz Okruszek, Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii. Powiem jeszcze krótko o strukturze naszego spotkania. Myślę, że potrwa to 1,5–2 godziny. Na początku jeszcze trochę zagaję, powiem, dlaczego my się tym tematem zajmiemy. Potem poproszę ekspertów o przedstawienie w takiej formie 15–20 minut takiego eksperckiego wykładu na temat samotności z perspektywy danej nauki. Potem porozmawiam chwilę z ekspertami i bardzo ważną częścią naszych spotkań będą pytania od Państwa, więc proszę sobie skrzętnie te pytania notować, zapamiętywać, żeby potem wejść w dialog, bo ważną częścią naszych spotkań jest rozmowa, po prostu rozmowa, wymiana doświadczeń i to jest też dla nas bardzo ważne, więc pozwolę sobie już usiąść. I dlaczego wybraliśmy temat samotności? No tutaj jest na sali pani Maria Jankowska z Instytutu Pokolenia, który opublikował w sierpniu 2022 roku raport o samotności. I podam tylko kilka danych, wskazując, że 53% Polaków doświadcza poczucia samotności, niemal 2/5 deklaruje, że często lub czasem czuje się opuszczona, a ponad 1/3 Polaków nie ma nikogo, do kogo mogłoby się zwrócić. I co ciekawe, poczucie samotności dotyka niemal co drugiej młodej osoby, 46%, w szczególności młodych mężczyzn. 55% mężczyzn do 24 roku życia doświadcza silnego poczucia samotności, więc to mówią badania. I teraz ktoś mógł zapytać jeszcze, co Centrum Myślenia Pawła II ma do samotności, do tych badań. No otóż nasz patron, najpierw Karol Wojtyła, potem Jan Paweł II, był etykiem, antropologiem, więc tematem samotności też się trochę zajmował, jako pewnym ludzkim doświadczeniem, natomiast nie naukowo, nie z punktu widzenia nauk w dzisiejszym rozumieniu. I tylko zagaję, że w jego antropologii samotność jest ważnym ludzkim doświadczeniem, dzięki któremu człowiek uświadamia sobie swoją odrębność od innych istot, czy uświadamia sobie swoją tożsamość. Pisał tak w jednym ze swoich dzieł. Samotność oznacza podmiotowość człowieka, która buduje się przez samoświadomość. Człowiek jest sam, jest bowiem inny w stosunku do widzialnego świata. I dalej, dzięki tej samotności człowiek, jak mówi Wojtyła, używając takiego neologizmu, wyosobnia się ze świata. Czyli samotność pozwala człowiekowi zdefiniować samego siebie jako człowieka. I teraz pytanie, czy w dyscyplinach, które Państwo reprezentują, można w podobny sposób mówić o samotności? W ogóle czym jest samotność? Jak ją odróżnić od poczucia osamotnienia czy samotności? Czy ona jest zawsze stanem negatywnym? Czy z samotnością należy walczyć? Czy wreszcie jest coś takiego jak dobra samotność? Czy samotność długotrwała w okresie dorastania, młodości wpływa negatywnie na nasze dorosłe życie? To są te tematy, zagadnienia, które chciałbym, żeby Państwo w jakiś sposób poruszyli, odnieśli się i wokół nich będziemy krążyć w czasie naszej debaty. Więc teraz zapraszam Ciebie do zabrania głosu. Anna Perkowska-Klejman. Ja reprezentuję APS, czyli Akademię Pedagogiki Społecznej. Tam kieruję katedrą pedagogiki specjalnej, a kieruję katedrą pedagogiki społecznej. Samotność, proszę Państwa, to zagadnienie takie bardzo interdyscyplinarne. Ja też będę tutaj tak o niej opowiadała.
ale przede wszystkim będzie tutaj ta perspektywa pedagogiczna, właśnie nie psychologiczna, bo mamy już eksperta z psychologii. Ja będę mówiła też o pomocy społecznej, troszeczkę odwołam się do polityki społecznej też. Będę ukazywała samotność jako taki palący problem społeczny, palący taki problem socjalny i Polski, i świata. Ale także pojawią się smaczki antropologiczne i w ogóle od tej antropologii wyjdę. Antropologia jest w ogóle nauką, która bardzo pasuje do opisu samotności, bo antropologia, tak jak samotność, jest taka wielodyscyplinarna, bo mamy tutaj i biologię, mamy i nauki humanistyczne, mamy nauki społeczne też, prawda, tam od strony medycznej można rozpatrywać bytowanie człowieka na świecie. No i proszę Państwa, generalnie jak myślimy, w ogóle zacznę od początku, czyli powiedzmy 1 000 000 lat cofnę się do tyłu, powstają jakieś takie formy podobne do człowieka, z nich, prawda, no gdzieś tak z 300-200 tysięcy lat temu powstanie taki człowiek myślący. No i ten człowiek taki myślący, rozumny, homo sapiens, on cały czas wędruje w takich małych plemionach, nie plemionach, tylko co są raczej takie grupy, zespoły. My jak myślimy o tych naszych przodkach koczowniczych, to zawsze sobie może wyobrażamy, że te grupy są takie duże, prawda, że tak jak tutaj Państwo siedzicie, że cała taka gromada wędruje. Nie, to były małe takie zespoły, kilkunastoosobowe. No i gdyby człowiek był wówczas samotny, albo w ogóle przez te setki tysięcy lat, żeby był samotny, to nas by tutaj nie było po prostu. To człowiek nie przeżył. Przetrwał dlatego, że był w grupie. Mógł, prawda, też rozwijać cywilizację, dlatego że jest w grupie. Ja jestem pedagogiem, więc mnie szczególnie interesują też dzieci. I te dzieci u tych naszych przodków, którzy wędrują, którzy prowadzą koczowniczy tryb życia, są bardzo blisko opiekunów. My to wiemy, ponieważ jeszcze w latach 70., 60. można tam było obserwować jakieś takie szczątki plemion, takie, które przypominały trochę te plemiona pierwotne. No i tam badacze zaobserwowali, że 8-10 godzin dziennie, to jest taki kontakt z bobasem, z nim, to jest tak skóra do skóry. 8-10 godzin dziennie. I to nie była tylko matka, to byli też inni z tych grup. W ogóle mało dzieci się wówczas rodziło. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo nasze przodkinie, jak wędrowały, to były bardzo szczupłe, długo karmiły piersią i tak 3 dzieci mogły urodzić, 4 maksymalnie. I te dzieci przeżywały najczęściej, ale to taka dygresja. Ale porównując właśnie ten kontakt, prawda, tą bliskość, czyli przeciwieństwo samotności do czasów współczesnych, bo zerknięto, prawda, i jak to wygląda w naszej kulturze, tutaj kulturze Zachodu, ale szczególnie na Holenderki zerknięto, na Kanadyjki i obliczono, że to tak z pół godziny dziennie mamy tą bliskość, taką skóra do skóry, jeśli mówimy o małym dziecku. No dobrze, proszę Państwa, to dobra, wyjdźmy z tej prehistorii, zaczęliśmy już pisać, no, chociaż tutaj w czasie to może trochę tak będzie zapętlone trochę, ale powstała Biblia i chcemy czy nie chcemy, będzie tutaj, czy jesteśmy wierzący, czy nie jesteśmy wierzący, tutaj Europa i kultura Zachodu gdzieś tam stoi na tej nodze no, takiej z judaizmu, prawda, i chrześcijaństwa, tam antyk tam też się pojawia. No i Bóg stwarza człowieka, proszę Państwa, w Biblii. I on dokładnie, ten moment jest opisany. Stwarza człowieka, Adam jest samotny, prawda? I za chwileczkę czytamy w Torze, nie jest dobrze, aby człowiek był sam, uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. Później możemy przeskoczyć szybciutko do Nowego Testamentu i tam także się pojawiają takie wersje. Ja sobie tutaj zapisałam, które mówią, jak źle być samotnym. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. To można sparafrazować, jest takie powiedzenie, takie bliższe naszej semantyce. Boleść dzielona połową boleści, radość dzielona podwójną radością. Dobrze, proszę Państwa. Później mogę opowiedzieć o
takich grupach, które, prawda, jak skończyliśmy jakby ten tryb koczowniczy życia prowadzić, no to powstały takie formy bycia wspólnie, formy takie podobne, prawda, do rodzin współczesnych. Oczywiście one nie odpowiadają tym rodzinom nuklearnym, takim dwuosobowym albo trzyosobowym. Teraz już normą nie jest 2+2, proszę Państwa, gdzieś tak od 10, od 15 lat. I w tych grupach, to są takie grupy pierwotne także, czy też takie grupy naturalne, tam jesteśmy wspólnie po to, żeby udzielać sobie wsparcia. I gdybym ja miała określić, czym jest samotność, to jest takie poczucie, że nie mogę od innych uzyskać wsparcia. Nie mogę, bo nie ma tych innych fizycznie, no albo z jakiegoś względu ci inni nie pasują do mnie, nie nadają na tych samych falach, albo ja do nich nie pasuję, nie mogę odnaleźć się w tej grupie. Nie mamy wspólnego języka. Tutaj nie chodzi o to, że rozmawiamy w innym języku, ale inaczej pojmujemy świat, mamy inne wartości. Natomiast jeśli jestem w grupie i jak mówię, tą nadal taką najpowszechniejszą formą życia wspólnego pozostaje rodzina w naszej kulturze, no to w tej grupie niesformalizowanej w rodzinie, ale to mogą być też przyjaciele, dostaję wiele wsparcia i przede wszystkim mamy tutaj, ja mam na myśli o wsparciu społecznym, bo o te chodzi, prawda? Mamy wsparcie emocjonalne, takie najbardziej powszechne, to jest takie, ono daje poczucie nadziei, uwalnia od jakichś negatywnych napięć, ale możemy mówić o wsparciu poznawczym, jakimś takim instrumentalnym, rzeczowym, także materialnym. No i proszę Państwa, to wsparcie w tych wspólnotach rodzinnych, sąsiedzkich, przyjacielskich, ono jest takie definicyjne, bym powiedziała, dla tak zwanych kultur kolektywnych. No i teraz przejdę od razu do kultur indywidualistycznych, które są takie neoliberalne, takie nastawione na jednostkę. Można mówić, że to jest taki, taka silna, samodzielna jednostka w takim wyścigu, jakbyśmy wyobrażali sobie, jeden tam jest zwycięzca, to nie jest jakaś sztafeta, to nie jest takie, wiecie, wspólne wiosłowanie na łodzi. Nawet niektórzy mówią, że to jest taki neoliberalny wyścig szczurów, więc o to chodzi między innymi w tych kulturach indywidualistycznych. I teraz może o samotności właśnie w kontekście tych kultur indywidualistycznych i kolektywistycznych, to wydaje mi się interesujące ze względu na wiele takich paradoksów, które możemy zaobserwować, jeśli myślimy czy mówimy o samotności. Po pierwsze, no to, albo w ogóle jakby taką tezę wyjściową tutaj postawię, że na pewno nie mam co do tego wątpliwości, że samotność to jest taki olbrzymi problem społeczny i to już idzie absolutnie w stronę takiego problemu socjalnego. W polityce społecznej, w pedagogice społecznej, jeśli jakieś zjawisko, jeśli jakiś problem już jest takie bardzo rozbudowane w tym sensie, że już sami na przykład powiedzmy obywatele, ludzie nie mogą sobie z tym poradzić, że musi się już tym problemem zająć państwo, że trzeba jakieś ministerstwo powołać albo jakieś specjalne prawo nowe, no to wówczas mówimy, że to już nie jest problem społeczny, tylko że to jest problem socjalny. W niektórych krajach już wprost samotność jest tym problemem socjalnym. Wydaje mi się, a nawet jestem pewna, nie wydaje mi się, że to jest jeszcze przed nami i to jest kwestia, nie wiem, czy 10 lat, czy nie będziemy tego liczyć w dziesiątkach lat, raczej w takich 6-7 lat, że w Polsce także stanie się to problemem socjalnym i będzie musiał za to, nie wiem, rząd nasz się wziąć. No ale teraz tak, ten problem socjalny to przede wszystkim Wielka Brytania, bo tam pewnie Państwo, nie wiem, czy słyszeliście, o tym było głośno, w prasie powstaje Ministerstwo do Spraw Samotności, to Theresa May tam powołuje. Japonia także, tam też jest specjalna agenda rządowa, która zajmuje się samotnością. No i wydaje się, proszę Państwa, że w czasach współczesnych mamy, powiedzmy, rozwój technologii. To jest pierwszy paradoks. O tej technologii pewnie jeszcze będziemy tutaj sobie jeszcze mówili,
ale nigdy nie byliśmy tak ze sobą, prawda, połączeni, jak totalny paradoks, a jesteśmy bardzo samotni. Druga kwestia, na przykład praca, czyli praca jest takim wydarzeniem bardzo kolektywnym. A zobaczcie Państwo, ta praca bardzo sprzyja samotności, ponieważ nawet wprost myślę tutaj o proksemice tych pokoi, czy tych open space'ów, jak jesteśmy w tych open space'ach, no to jest tak, aż jakby ktoś powie, wymyśl tak proksemicznie, zaprojektuj jakieś takie pomieszczenie, żeby ludzie w nim się czuli samotnie, żeby mieli poczucie samotności. No to będzie open space, niestety to będzie też klasa szkolna, bo tutaj Państwo też siedzą trochę tak to jak siedzicie, to sprzyja też samotności, proszę Państwa. To tam niestety nie mamy jakiegoś takiego, no to też takie proksemiczne układy. No bo gdybyśmy zerknęli i tak popatrzyli, jak to nie są już odległe czasy, ale to jest praca 20 lat temu. Pamiętam, jak tam na przykład moja matka była urzędniczką, no to były rozmowy na okrągło, kontakt twarzą w twarz. Ale no weźmy naszych jakichś takich chłopskich też przodków, no to praca na polu, wspólne posiłki, śpiewanie piosenek, wspólne spożywanie posiłku. Ja wiem, że teraz w korporacjach są rozmaite takie działania typu tam jakieś wspólne tam wieczorki, jakieś tam lunche wspólne, ale to jest to jest za mało. Więc ta praca, prawda, która gromadzić ma człowieka, jakby separuje nas od siebie. Co jeszcze? Jeszcze kwestia, proszę Państwa, pomocy społecznej. Mi się wydaje, pomoc społeczna, same dobro, prawda, że tutaj mamy zasiłki, prawda, i zrobię teraz wycieczkę do Szwecji. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tej książce Samotny jak Szwed. Ja sobie ją ona z 2 lata temu wyszła, przeczytałam. No i tak, wydaje się, że fajnie jest ta pomoc społeczna. Generalnie niech ona będzie. To nie jest tak, że ja chcę tutaj negować jej znaczenie, bo ona jest bardzo potrzebna. Ale każdy Szwed może być niezależny, nie potrzebuje bliskich, nie potrzebuje rodziny, aby wsparli go nawet w takich codziennych czynnościach. No i okazuje się, że tam 50% ludzi mieszka samotnie. Są to starsi ludzie, ale także i młodsi ludzie, tak zwane jednoosobowe gospodarstwa domowe. No i w Szwecji, jeśli taka córka, taka, nie wiem, kobieta w moim wieku odwiedzi matkę raz w miesiącu, to znaczy, że jest dobrą córką. No, to jest jakaś cena, prawda? Z jednej strony ta matka nie musi prosić jej o pomoc, bo może nam zadzwonić do gminy, czy tam jakiegoś odpowiednika gminy. I jeszcze ja mówiłam o tej kulturze indywidualistycznej i kolektywistycznej i zrobię jeszcze, proszę Państwa, wycieczkę, jeszcze mam do Japonii, bo tam się dzieje w ogóle coś ciekawego. W Japonii starsze pokolenia, one są na wskroś kolektywne. Tam tacy 60, 70, 80-latkowie, nawet tam 90-latkowie żyją. Oni wyrastają w kolektywie, natomiast młodsze pokolenia są tam bardzo zindywidualizowane. No i co się tam dzieje? No te starsze pokolenia są bardzo nieszczęśliwe i bardzo, bardzo, bardzo samotne. Nawet w prasie takiej popularnej, w jakichś tam tygodnikach były takie informacje, że Japonki, takie 70-letnie, prawda, dokonują jakichś drobnych przestępstw, takich coś tam sobie, żeby pójść do więzienia, żeby nie być samotnym. Oni mają już powołane ministerstwo do spraw samotności. Tam rząd doznał takiego szoku, bo podczas pandemii, nawet pamiętam to, ale jeszcze powiem dokładnie, 10 w tą, ale nie w tysiącach, tylko coś około 700 000 osób w 2020 roku popełniło samobójstwo. Nie, przepraszam. Nie, muszę to sprawdzić, żeby tutaj nie... Przepraszam. 20 000, przepraszam, już wiedziałam, że coś źle. 20 900 dokładnie popełnia samobójstwo, a 70 w tym samym 2020 roku, to jest pierwszy rok pandemii, umiera z powodu COVID-u. Oczywiście i tak można powiedzieć, że to takie błędne koło, ich tak mało umarło, dlatego że byli bardzo odizolowani, ale odbiło się to w tej liczbie, prawda, samobójstw. Więc no,
Też jest to też jest problem. W Europie, proszę Państwa, bo wracam teraz już w ostatnim zdaniu, może w ostatnich 5 minutach do Europy, problem samotności, no to Komisja Europejska tak budzi się 10 lat temu i zaczyna badać problem samotności. Powstają co kilka lat powstają raporty o samotności. Nam różnie w tych raportach wychodzi, bo samotność jest też takim konstruktem, który w ogóle trudno badać i rozpoznać, bo co my badamy tak naprawdę? No poczucia, że jesteś sam. To jest dosyć skomplikowane, ale jakieś tam pytania zadawane są. Te badania takie populacyjne to są zwykle takie badania kwestionariuszowe. No najprościej rzecz ujmując, że tam są pytania, prawda, czy często, czy rzadko się czujesz samotnie. Te wyniki są rozmaite, bo raz powiedzmy Belgia, Luksemburg przodują w tej samotności. Paradoksalnie właśnie nie ta Szwecja, która jeśli liczymy tak bardzo konkretnie, to najwyższą ma tą liczbę tych jednoosobowych gospodarstw domowych, bo tak jak mówiłam 50%, prawda? Ale najważniejsze chyba z tych badań europejskich wnioski są takie, że ten problem rośnie, nie maleje, tylko w każdym kolejnym raporcie więcej i więcej Europejczyków mówi, że jest albo bardzo samotnych, albo często mają to poczucie osamotnienia. No i słuchajcie, i wrócę do Polski. Oczywiście ten raport, który pokolenia wydały, to są takie najnowsze badania, takie populacyjne, w sensie, że tam próba taka reprezentacyjna była losowana. I mnie, proszę Państwa, zainteresowało i tak trochę przypominałam sobie wstecz, czy to było badane. Odnalazłam badanie takie CIBOS-u. Ono miało tytuł Więzi społeczne. Badamy w 2017 roku i wówczas ten obraz jest o wiele bardziej optymistyczny, bo z tych badań tam wynikało, że tylko 4% czuło się zawsze lub bardzo często samotnymi, a 60% Polaków mówiło, że uczucie osamotnienia jest im zupełnie obce. Przypominam, że jest rok 17, no teraz mamy, jejku, to będzie 7 lat, prawda, później i odpowiednio te liczby są zatrważające. Więc bardzo się cieszę z tego spotkania. Ja myślę, że jesteśmy na tym etapie właśnie problemu społecznego, że już NGOs, fundacje, stowarzyszenia zaczynają się tym zajmować. Media także podchwytują temat. Zobaczymy, jak będzie dalej. Aha, tak? Dzień dobry. Słychać mnie. Ja pozwolę sobie może w takiej formie troszkę luźniejszej. Nie chciałbym... Dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Łukasz Okruszek. Jestem kierownikiem pracowni neuronauki społecznej w Instytucie Psychologii, więc też nie do końca można powiedzieć, że tutaj stricte jest to psychologiczne, co robimy. I zacznę od bardzo optymistycznej wieści, że to nie jest tak, że w ciągu 7 lat 50% Polaków poczuło się dramatycznie samotnych, tylko właśnie w CEBOS-ie to pytanie było zupełnie inaczej skonstruowane. Tam pozdrowienia z tyłu sali, bo pamiętam Instytut Pokolenia, który zadał 20-itemowy, czyli 20 taki wystandaryzowany kalifornijski kwestionariusz do badania poczucia samotności i te wyniki są bardzo zbieżne z innymi takimi podobnymi badaniami anglosaskimi, więc tutaj mamy bardzo duże rozbieżności w metodologii i raczej bym wszedł w to, że ten CEBOS był takim nie do końca reprezentatywnym badaniem niż to, że 7 lat przybyło nam połowa populacji, więc tutaj taki optymistyczny news. Pozwolę sobie od powiedzenia, że niestety, ale jeżeli wchodzimy w temat samotności, to język polski nie jest naszym przyjacielem. Jeżeli otworzylibyście Państwo słownik języka polskiego, to pod hasłem samotność znajdziecie 2 definicje. Pierwsza to będzie poczucie braku innych ludzi. Druga to będzie samotnictwo, odludztwo, samotnikostwo, mizantropię i tak dalej, i tak dalej. Nie odtworzę tego literalnie, ale jeżeli popatrzymy sobie od strony formalnej, takiej akademickiej, to te 2 definicje, które tam są wymienione, celują w 2 trochę różne i inne aspekty tego, co my badamy. Jedno z nich określilibyśmy mianem profesjonalnie jako obiektywna izolacja społeczna, czyli stan, w którym możemy to skwantyfikować. Możemy powiedzieć, że jeżeli w ciągu ostatnich 2 tygodni nie widziałeś się z przynajmniej 2 ludzi i tak dalej, albo dowolną inną definicję tejże obiektywnej izolacji, którą można mierzyć zmniejszeniem ilości
częstości kontaktów społecznych i tutaj możemy to sobie tak skwantyfikować i powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście od 2 tygodni poza pracą i stricte jakimiś tam formalnymi aspektami twojego funkcjonowania nie miałeś kontaktów społecznych, to rzeczywiście jesteś obiektywnie odizolowany, zgodnie z naszą definicją. To, co my badamy jako psycholodzy w naszych badaniach i to, co nas interesuje jako konstrukt, to samotność rozumiana jako taki stan subiektywny, który można zdefiniować właśnie przez to subiektywne poczucie. Mówiąc najprościej, jeżeli twoja ilość lub jakość relacji społecznych nie jest dla ciebie zadowalająca i to nieważne, czy masz 2 najważniejsze relacje i bliskich przyjaciół, czy 150 najbliższych super znajomych, ale to ci nie wystarcza. Jeżeli jest ta różnica pomiędzy tym, co czujesz, że chciałabyś, żeby w tych relacjach się działo, a tym, co się dzieje, to jesteś samotny. Mówiąc krótko, jeżeli czujesz się samotny, to jesteś samotny. No ale, jak to często bywa, trochę już o tych naszych badaniach mówiłem w różnych miejscach i przy różnych okazjach i nie zdarzyło mi się czytać komentarzy i nie usłyszeć czegoś w stylu: o Jezu, badacie wymyślony problem, co ja bym dał, żeby 4 godziny móc iść do lasu i, nie wiem, pobiegać. Albo posiedzieć w domu bez rodziny na głowie i poczytać książkę. Więc tym bardziej język polski nie jest naszym przyjacielem, bo gdybyśmy byli w kraju anglosaskim, to tam mielibyśmy takie 2 pojęcia, które jeszcze dalej to subiektywne poczucie gdzieś tam mogą rozbić. Pierwsze z nich, loneliness, które wywodzi się od takiego właśnie oneliness historycznie, czyli tego, że ja jestem tą jedną osobą. Z angielskiego being uncomfortable with myself, czyli po prostu without any other people, czyli ja nie mam innych ludzi i jest mi z tym źle. Można skontrastować z takim hasłem jak solitude, gdzie po prostu jest mi dobrze, bez innych ludzi, samemu ze sobą. I tamte 2 stany są generalnie bardzo ładnie rozdzielone. Tymczasem, jeżeli my sobie tutaj pomyślimy, każdy, kto przeszedł przez ponad podstawową edukację, pewnie jak mówię samotność, to ma na myśli, od razu przychodzi nam obraz w stylu samotny wędrownik w morzu mgieł, walczy ze światem i zmaga się. Tak, właśnie to ten człon wolność. Tutaj potencjalnie, ale jeżeli będziemy skupiać się na tym stanie rozumianym jako loneliness, jeżeli popatrzymy na przykład, otworzymy raport Instytutu Pokolenia i to jak wyglądają tego typu kwestionariusze, którymi mierzymy ten stan, to będą tam pytania w stylu: jak zgadzasz się z twierdzeniem typu nie mam nikogo, kto jest mi bliski, nie mam z kim porozmawiać o ważnych dla mnie sprawach, etc., etc. Więc to, co my mierzymy i to, co nas interesuje, to samotność rozumiana jako ten negatywny, subiektywny stan i tak też kwantyfikowany. No i teraz, o co tyle krzyku można by zapytać? Czemu badać ten temat tak mocno? Jeszcze przed pandemią COVID, w okolicach 2018 roku w anglosaskiej literaturze, takiej popularnej, typu New York Times, typu Times i tak dalej, Washington Post, można było znaleźć tytuły, że już mamy do czynienia z epidemią samotności. Te tytuły były takim bardzo medialną hiperbolą dotyczącą szeregu badań, które na przykład zrobił amerykański ubezpieczeniodawca Cigna, który w 20 000 respondentów odnalazł blisko połowę osób, które rzeczywiście przynajmniej większość czasu albo znakomitą jego część czuły się samotne. Tak? Później było coś, co nazywał się BBC Loneliness Experiment, bardzo duży eksperyment z 55 000 respondentów, gdzie 1/3 Brytyjczyków w tym eksperymencie też rzeczywiście mówiła, że jest im z tym źle, że czują się samotni i tak dalej, i tak dalej. No i w pandemii COVID-u bardzo dużo w tym temacie było badań, bardzo dużo się przy okazji izolacji społecznej i dystansowania społecznego na ten temat mówiło, więc rzeczywiście temat zaczął być bardzo też u nas dyskutowany. I myślę, że w tym momencie mniej więcej do każdego, kto mógł tego doświadczenia izolacji społecznej, takiego obiektywnego odizolowania przymusowego wręcz doświadczyć, zaczął zastanawiać się nad tą refleksją, że tutaj rzeczywiście jest to jakaś sfera naszego życia, której istotności może na co dzień sobie nie uświadamiamy. No i teraz pytanie, mamy tą połowę, 1/3 anglosasów, którzy mówią, że czują się samotnie. Tak jak mówiliśmy, ludzie mogą mieć do tego różnie, mogą się czuć z tym dobrze, tak jak często nasi komentatorzy internetowi to sprawoddają, bo mogą rzeczywiście odczuwać to jako problem. No i od strony dobrostanu psychicznego i fizycznego to, co jest bardzo ważne i to, czemu o tej epidemii zacząłem to tyle mówić, to że rzeczywiście nie jest to coś, co jest totalnie takie neutralne dla naszego zdrowia, nie tylko psychicznego, ale i fizycznego. Julian Holt-Lunstad jakiś czas temu zaczęła tworzyć metaanalizy, czyli przeglądy ilościowe bardzo wielu badań podłużnych, czyli takich badań, gdzie patrzymy na stan naszych badanych w jednym momencie, no i śledzimy tych badanych, patrząc na różne wskaźniki związane ze zdrowiem, ze śmiertelnością itd., itd. No i tak jak można było usłyszeć w niejednym filmie Netflixa i literaturze popularnej, ilu z Państwa spotkało się z takim twierdzeniem, że być samotnym to tak jak palić 15 papierosów dziennie.
Bo to można usłyszeć tu i tam, nawet w jednym filmie Netflixa Chris Hemsworth wygłasza tego typu mądrość, no i rzeczywiście coś takiego funkcjonuje. No i skąd to się wzięło? Wzięło się stąd, że rzeczywiście Julian w swojej bardzo dużej metaanalizie, gdzie uwzględniono blisko 3 miliony badań, nie pamiętam ile dokładnie badań, ale łącznie pół 3 milionów osób wzięła udział, odkryła i sprawozdawała, że obiektywna i subiektywna izolacja społeczna łączą się z podobnym wzrostem ryzyka śmiertelności, czyli ryzyka tego, że nasi badani po prostu znikną z powierzchni Ziemi w obserwowanym okresie. I w przypadku obiektywnej izolacji było to 29% wzrost ryzyka, w przypadku samotności był to 26% wzrost ryzyka. I gdy zaczęto przyglądać się temu zjawisku, no to ona podsumowała to taką bardzo miłą i neutralną, wydawałoby się, uwagą, że jest to efekt, który w swojej wielkości przypomina mniej więcej te efekty, które znamy dla dobrze opisanych czynników ryzyka, takich jak otyłość, takich jak palenie tytoniu i tak dalej. 2 kroki od 15 papierosów dziennie, więc też nie jest to aż taka precyzyjna estymata, jak mogłoby się wydawać. Jest to jakaś tam bardzo luźna, medialna parafraza tego problemu. Gdy zaczęto przyglądać się, czemu tak jest, no to okazuje się, że nie jest tak, że po prostu, nie wiem, mamy jeden bardzo określony, specyficzny czynnik ryzyka z tym związany, tak? Choroby sercowo-naczyniowe, nie wiem, cukrzyca typu 2. Każdy z nich, jeżeli bierzemy sobie taką czy inną chorobę, czy to będą choroby układu oddechowego, czy to będą choroby nowotworowe, czy to będą szeroko pojęte choroby neuropsychiatryczne, będzie w jakiś sposób związane z tym, że rzeczywiście w jakiś sposób samotność tutaj będzie mniej lub bardziej negatywnie kontrybuować i będzie jakaś negatywna korelacja między jednym a drugim, ale nie jest tak, że mamy jeden przyczynnik, który sprawia, że rzeczywiście ten wzrost jest obserwowany. Więc możemy zastanowić się, czy mamy jakieś bardziej globalne mechanizmy, które mogłyby ku temu stać. Tak jak już moja przedmówczyni zaznaczała, z jednej strony możemy zastanowić się nad tym, skąd ta epidemia samotności? I tutaj na każdym polu ludzie w naukach społecznych, ale też politolodzy, nauka społeczna, żeby tego nie opisać, mogą bardzo dużo różnych przyczyn na ten temat podać. Będą mówić o przyczynach takich jak urbanizacja, będą mówić o zmianach, nie wiem, w tym w strukturze demograficznej, będą mówić o zmianach w strukturze tego, jak pracujemy, jak spędzamy czas wolny. Bardzo wielu powie, że jest jeden ważny powód. Smartfony. Albo sieci społecznościowe i tak dalej. No wiadomo, że nie wiem, jeżeli ktoś wejdzie na płaszczyznę politologiczną, no to nie wiem, ci z bardziej określoną orientacją powiedzą, że będą to przyczynki, tutaj jest na przykład książka Noriny Herz, która bardzo często jest cytowana, rozmontowanie zabezpieczeń socjalnych przez Reaganomikę i Thatcheryzm. Z drugiej strony możemy właśnie wejść w takie wątki jak, nie wiem, laicyzacja, miłość po szwedzki model miłości. Był chyba nawet taki film, który tutaj w tym kierunku szedł. Więc tutaj rzeczywiście każdy z tych stanowisk można jakoś umotywować, pokazać, więc nie jest tak tutaj co do jednego mogę być 100% pewien. Nie wskażemy jednej określonej przyczyny, która po prostu bardzo ładnie nam wytłumaczy całe to zjawisko. No ale mamy tych ostatnich kilkadziesiąt lat, tutaj jest też dyskusja, uczulam Państwa, że z tą epidemią samotności po prostu i nagłym, lawinowym wzrostem, to też 40 lat temu samotność była traktowana jako coś, co leży w fenomenologii depresji i nie była zwykle badana jako osobny konstrukt. Dzisiaj zupełnie inaczej o niej myślimy, zupełnie inaczej o niej mówimy, szczególnie po COVID-zie, więc to, że nagle ludzie raportują to zupełnie inaczej, w dużo większym nasileniu, w dużo większej częstotliwości, niekoniecznie oznacza, że tutaj mamy lawinowy wzrost, tylko że też inne czynniki związane z samą metodologią badań wypadałoby brać pod uwagę i ta dyskusja jeszcze się toczy, tak? Bo ta epidemia samotności czy pandemia samotności to też określenie medialne, nieobiektywny statement naukowy, który moglibyśmy tutaj poprzeć z tym, że rzeczywiście mamy dane podłużne z 50 lat, które to pokazują w taki określony sposób po takiej trajektorii. Można by zapytać, ale jak właśnie te dwa zjawiska, czyli właśnie te negatywne skutki zdrowotne i to wszystko, co dzieje się w skali makro, mają się do siebie. No i to, co my badamy, to nad czym my się skupiamy w naszych badaniach, to właśnie mechanizmy, które od strony takiej psychologiczno-biologicznej mogłyby tu działać. No i taką dominującą teorią, którą można by tutaj rzeczywiście przytoczyć, skoro dość dużo dyskutujemy, jest właśnie taka teoria, która trochę konceptualizuje samotność, czy też poczucie samotności jako mechanizm, który wyrósł z mechanizmów ewolucyjnych. To, co było już rzeczywiście przedstawiane, to dawniej temu, rzeczywiście, jeżeli podróżowaliśmy w tej małej grupce, to nie wiem, jeżeli podpadliśmy reszcie tej grupki i wystawiali nas poza naszą po prostu grupkę, tak, to byliśmy narażeni na dużo różnej wrogiej przyrody,
na inne grupy, które niekoniecznie musiały być przyjazne, a my nie byliśmy w tej grupie jakoś mocno chronieni, więc mogło się łatwo okazać, że bycie subiektywnie, czy też obiektywnie w pewnym momencie odizolowanym mogło się skończyć dla nas bardzo wymiernymi, negatywnymi skutkami, łącznie z zgonem, tak? Więc każdy najmniejszy sygnał, który sugerowałby, że rzeczywiście tutaj może dojść do takiej sytuacji, że ta grupa mnie od siebie gdzieś tam odetnie, wystawi za drzwi, traktowaliśmy tak, jakby był rzeczywiście wymiernym stresorem dla nas, zagrożeniem dla naszego bezpośredniego fizycznego przetrwania. Tyle mówi teoria. W związku z czym, żeby zapobiec tego typu trajektorii, która doprowadzi nas za drzwi przysłowiowej jaskini, stawaliśmy się coraz bardziej wyczuleni na te sygnały społeczne, jeżeli dochodziły do tego typu potencjalnych sytuacji. Ale jednocześnie jesteśmy bardzo skupieni na naszym dobrostanie, na potencjalnym zagrożeniu, więc na jakie sygnały przede wszystkim stajemy się skupieni? Wyczuleni. Negatywne, czy ktoś się na mnie krzywo nie spojrzał, czy to nie dojdzie do czegoś i tak dalej, co rzeczywiście, czy nie ma to potencjału do jakiejś negatywnej interakcji i tak dalej, i tak dalej. A jak zaczynamy doszukiwać się w ludziach, że rzeczywiście ktoś tutaj jest dla mnie nieprzyjazny, to też nie jesteśmy najlepszym interlokutorem i tutaj dochodzi do szeregu adaptacji, zgodnie z tym, co mówi teoria ewolucyjna Kacioppo, takiego bardzo znanego, nieżyjącego już badacza, który rzeczywiście ją opracował i opisał i zaproponował. I rzeczywiście dochodzi do tego typu właśnie reakcji, które na przykład ciągle jesteśmy zgodnie z tą teorią w takim napięciu, ale nie to, że po prostu już walcz lub uciekaj, tylko ciągle wyszukujemy tych sygnałów, które po prostu każą nam gdzieś tam w tym środowisku myśleć, że rzeczywiście jesteśmy coraz bardziej odsuwani, że to są sygnały zagrożenia. No i to mogło mieć sens, jeżeli, nie wiem, parę set, czy nawet parę milionów lat temu to było związane z tym, że rzeczywiście nasze bezpośrednie fizyczne przetrwanie było zagrożone. Ale jeżeli dzisiaj mamy na przykład, nie wiem, odpowiedź prozapalną naszego organizmu, podwyższoną odpowiedź układu współczulnego, cały szereg niekorzystnych adaptacji fizjologicznych, bo 8 godzin w pracy nie porozmawiałem z nikim i nie czuję się tam najlepiej, albo w grupie na studiach jeszcze się nie odnalazłem, to długofalowo prowadzi to do dość nieadaptatywnych zmian fizjologicznych i zwiększa ryzyko negatywnych tutaj zdrowotnych skutków, zamiast chronić nasze zdrowie długofalowo. Co prawda tutaj można by bardzo długo dyskutować. Jak chcecie podyskutować, sobie zareklamuję, że przy okazji w sobotę na Dniu Mózgu będę dyskutował szczegółowo na SWPS-ie nasze badania, więc tam zachęcam do tego, co ja osobiście o teorii Kacioppo już tam pobadaliśmy i na ile te różne predykcje się zgadzają lub nie zgadzają z tym kierunkiem, no ale mniej więcej w tym kierunku idziemy. To, co mogę Państwu powiedzieć na tym etapie, to to, że samotność z tego punktu widzenia rzeczywiście jest problemem dla naszego zdrowia publicznego. Jeżeli nawet nie będziemy wchodzić w to, czy Kacioppo miał rację, czy nie wiem, jakaś inna teoria, która tłumaczy to trochę bardziej w kontekście globalnych mechanizmów związanych ze stresorami społecznymi, dalej możemy zgodzić się z tym, że rzeczywiście mamy te mocne dane, które pokazują, że od strony takiej fizjologicznej osoba, która rzeczywiście chronicznie funkcjonuje w takim stanie, bo to też bardzo warto podkreślić. Ja nie znam osoby, która nigdy nie poczuła się w żadnej sytuacji samotnie. Różne rzeczy się dzieją, różne zmiany i adaptacje w naszym życiu. Jeżeli jednak ten stan zaczyna być permanentny, jeżeli to jest nasza stała cecha funkcjonowania, tak, to wtedy rzeczywiście do tych adaptacji dochodzi. Więc możemy rozważać ją na szeregu różnych przyczynowo-skutkowych tutaj poziomów, tak? No jeżeli mówimy sobie o tym, co robić w kontekście jednostki, która rzeczywiście jest narażona na tego typu negatywne zmiany związane z permanentnym funkcjonowaniem, chroniczną samotnością, mamy na to mechanizmy. Jeżeli mówimy o poziomie grupy, no to tak jak generalnie w innych przypadkach, gdzie rzeczywiście jest ten rozdźwięk między tym, co dziś się dzieje i tym, do czego nas szeroko pojęta ewolucja przysposobiła, no to możemy myśleć o samotności trochę w kontekście tego, że na przykład, nie wiem, jeżeli myślimy sobie o tym poczuciu samotności jako czymś, co jest negatywne, no bo jest to negatywny stan, który ma nas zmotywować do tego, żeby ruszyć do innych, tak, przynajmniej tak doraźnie, no to trochę działa ono jak głód, tak, czyli głód ma nas poinformować, że trzeba znaleźć coś do jedzenia, jest nieprzyjemny i póki nie znajdziemy czegoś, co nam dostarczy odpowiedniej liczby kalorii, ilości kalorii, no to będziemy szukać, tak. Z tego punktu widzenia można trochę myśleć o nich w kategoriach chorób cywilizacyjnych, że mamy jakiś styl życia, który niekoniecznie koresponduje z tym, co dzisiaj się dzieje. I tak samo jak o otyłości możemy myśleć jako o problemie zdrowia publicznego i rozpatrywać go na różnych levelach, poziomach, gdzie indywidualnie będziemy inaczej rozważać, co się dzieje, gdy ktoś rzeczywiście, nie wiem, choruje na otyłość olbrzymią, inaczej będziemy myśleć o profilaktyce, nie wiem, zdrowia, nie wiem, piramidki zdrowia czy talerza zdrowia w kontekście populacji, to
dobrze byłoby, żebyśmy podobnie zaczęli też rozpatrywać ten problem, więc tutaj rzeczywiście pozwoliłem sobie przejść dość płynnie nad całą trajektorią fizjologiczno-neuronalną, która jest raczej tym właśnie kawałkiem, więc dziękuję za zaproszenie i w razie czego zapraszam do pytań. Dziękuję bardzo, dziękuję za trzymanie się dyscypliny czasowej, bardzo sprawnie i ładnie nam to poszło, więc myślę, że teraz zagłębimy się tutaj w wewnętrzną dyskusję, ale jeżeli Państwo by mieli jakieś też pytania, to będzie na to oczywiście czas. Tak, ja pozwolę sobie zagaić, jak to się mówi, trochę tutaj. To nie zachęcam do żadnych tutaj konkretnych rozmów między Państwem, to zależy jak Państwo czują, natomiast Aniu, do Ciebie pierwsze pytanie takie dotyczące tego dziecka bliskości. Kiedyś w gazecie chyba Wyborczej był taki artykuł mówiący, że dziecko jest tworem nienowoczesnym, bo nie można go przyspieszyć, udoskonalić, po prostu wymaga czasu, opieki, bliskości, patrzenia w oczy. I czy powiem przewrotnie, a może te dzieci z czasem się dostosują do tego, że nie dotykamy ich, nie rozmawiamy z nimi, dadzą się jakoś hodować tak w sposób taki bardziej sprawny. Wydaje mi się, że tutaj bym powiedziała, nasza biologia, fizjologia po prostu nie nadąża za tymi szybkimi zmianami cywilizacyjnymi. Kobietom z plemion takich przypominających plemiona pierwotne pokazano, jak wygląda opieka nad dziećmi w Europie. I mniej więcej tak, włosy im dęba stanęły i one skomentowały to tak. Nie możemy na to patrzeć, nie możemy w to uwierzyć, że wy, Europejki zamożne, odkładacie swoje nowonarodzone dzieci do drewnianych pudełek, do ciemnych pokoi. Do łóżeczek, prawda, do sypialni pięknie urządzonych. Dzieciństwo, a szczególnie to wczesne dzieciństwo, ono potrzebuje bliskości, potrzebuje towarzystwa. Rozmaicie mówi się w pedagogice o takim jednym, bliskim opiekunie. Jakby cywilizacyjnie nie możemy sobie też na to pozwolić, prawda, bo rodzice muszą iść do pracy. Ale jest to ważne i wydaje mi się, że to odbija się później w tym naszym dorosłym po prostu życiu. Trudno jest to też zbadać. A jeszcze dopytam, czy można w jakiś sposób to zbadać, czy jeżeli na pewnym etapie rozwojowym dziecka ta bliskość i czułość i ta nie jest zapewniona, to dziecko rzeczywiście ma trudniejszą drogę przed sobą. Bo tam jakby mamy takie dwa pojęcia w wychowaniu dziecka. W ogóle wychowanie to też zły termin, bo wychowanie to jest takie, wiecie, zaplanowane, celowe. Bardziej będę mówiła tutaj o opiece i o socjalizacji. No i ta opieka to polega na tym, że są bezpośrednio jakby czy też definicja opieki to jest zaspokajanie potrzeb. I tutaj nie mówimy tylko o tych potrzebach pierwszorzędowych związanych z jedzeniem i piciem, ale potrzeba fizycznego kontaktu to jest potrzeba bezpieczeństwa i to jest taka potrzeba pierwszorzędowa, pierwotna. Ona musi być najpierw zaspokojona, żeby później można by na przykład, nie wiem, uczyć się czy rozwijać i to jest jedna kwestia. A druga kwestia, to jest taka kwestia socjalizacyjna i dziecko będąc w rodzinie, będąc w bliskim kontakcie, to ono też uczy się tego, prawda, i później taką staje się matką. To nie znaczy tak, że na 100%, tak, prawda, to będzie przebiegało. Natomiast taka socjalizacja, czy też taka opieka w takim środowisku, czy w takim poczuciu osamotnienia, to jest taka brutalna opieka, taka bardzo brutalna, bym powiedziała, socjalizacja. To jest chyba coś, co najgorszego możemy sobie w dzieciństwie wyobrazić. Jak patrzę, jak ktoś z Państwa w 90 latach słuchał muzyki rockowej, to jest taka piosenka zespołu Hej, tam Niekochane dzieci, pamiętacie? Tulą misie i to dziecko niekochane siedzi odizolowane, prawda, w tym osobnym pokoju. Można jeszcze mówić nie tylko o rodzinie, bo tutaj jeszcze jakbym weszła na poziom jakby dzieci w placówkach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie nie ma, prawda, jakby nawet fizycznie tych rodziców, gdzie są opiekunowie, to tam jakby ta socjalizacja w ogóle nie może prawidłowo przebiegać.
Ja chciałbym prosić Łukaszu o jakiś jak gdyby komentarz, czy z punktu widzenia twojej dyscypliny i badań, które znasz, śledzisz, właśnie ten element związany z dzieciństwem, z młodością jakoś przejawia się w tych badaniach i ma jakieś znaczenie. Bo o tym chyba nie mówiłeś, wydaje mi się, czy świadomie, czy nie w swoim... Znaczy tutaj mogę powiedzieć, że tu znowuż jakby mamy bardzo solidne dane. Jest na przykład cała taka seria eksperymentów, się nazywa literalnie Linia Badań nad Rumuńskimi Sierotami, które były instytualizowane za czasów Ceausescu, który miał generalnie bardzo wiele ich tam w bardzo skandalicznych warunkach funkcjonowało, rozwijało się w najwcześniejszych etapach. No tylko tutaj też trzeba pamiętać, że jeżeli, nie wiem, pewnego dnia czytamy sobie artykuł o rumuńskich sierotach, który pokazuje literalnie, jak wygląda bardzo dramatycznie, nie wiem, objętość istoty szarej, jak te mózgi bardzo, nie wiem, są różne, no to trzeba pamiętać, że to nie jest samotność, to jest po prostu skrajna izolacja społeczna, skrajna deprywacja materialna, więc od takiej bardzo podstawowej linii rozwojowej, no to rzeczywiście nie mamy co do tego wątpliwości. Tutaj różne linie od, nie wiem, psychologii, neuronauki rozwojowej, aż po, nie wiem, klasyczne teorie Bowlbiego przywiązania będą mówić o kluczowej roli bezpiecznego przywiązania w tym zakresie. To, co rzeczywiście gdzieś tam pominąłem w swojej wypowiedzi, no to ten aspekt też rozwojowy, bo jeżeli mówimy o subiektywnych stanach, no to jaki będzie okres, gdzie jesteśmy, no jeżeli nawet, ja wychodzę z takiej tradycji badań, ja generalnie moje pierwsze kształcenie psychologiczne to jest neuropsychologia kliniczna i zajmowałem się przez blisko dekadę schizofrenią i badaniami nad rozwojem psychozy i chorób psychicznych, choroby królewskiej, psychicznej, mówiąc krótko. No i tam mówimy o tym, jakie są kluczowe etapy rozwojowe, tak? Jeżeli chodzi o rozwój i plastyczność układu ośrodkowego neuronerwowego. Pierwszy to będzie okres prenatalny i perinatalny, a drugi to będzie okres adolescencji, tak? No bo kiedy jesteśmy najbardziej podatni na wszelkie formy funkcjonowania, na wszelki feedback, informację zwrotną społeczną. Więc tutaj rzeczywiście, no to jest, co jest najbardziej niepokojące w tych danych. Czy otworzymy sobie właśnie badania Signa, czy też Instytut Pokolenia, dowolne badanie z krajów, nie wiem, szeroko pojętego właśnie WEIRD, ale też nie tylko WEIRD, czyli Western Educated, Individualistic, Rich and Democratic, czyli takie anglosaskie badania albo europejskie głównie, no to ten gradient zawsze tam będzie bardzo podobny, gdzie najbardziej nasilone poczucie samotności będzie wśród najmłodszych pokoleń i później będzie rzeczywiście to spadało, więc nasze jakieś takie najmłodszych, czyli 16-18 lat, czyli to kluczowe okienko rozwojowe w okresie adolescencji, tak? Więc no tutaj pod tym kątem jest to problem, który tym bardziej wymaga zaadresowania. No bo jeszcze jeżeli weźmiemy sobie na to, nałożymy problem COVID-u, no to też wszystkie badania covidowe dla odmiany pokazują, że w pierwszych jego etapach kto był najbardziej narażony? Stricte od strony fizycznej, zdrowotnej, pokolenia starsze. Ale później, jeżeli patrzymy na dobrostan psychiczny, no to gdzie on się obniżył najdalej? Dla kogo to była największa zmiana życia? Dla studentów, dla uczniów, dla ludzi, którzy nagle w kluczowym okienku rozwojowym stracili możliwość integracji z grupą, kontaktu z grupą, normalnej edukacji, więc tutaj jest to tak, no ja nie jestem rozwojowcem, więc tutaj też bardzo mocno chciałbym to podkreślić, ale dostrzegamy kluczowość tego aspektu i tak naprawdę z niepokojem patrzymy na przyszłość. Ja tylko tutaj uzupełnię, bo tutaj pewnie trzeba powiedzieć, że ta potrzeba kontaktu, ona też zmienia się z wiekiem i obiekty zmieniają się z wiekiem, bo mamy do czynienia z małym dzieckiem, no to wtedy jest ten jeden opiekun dorosły, najczęściej rodzic. Później najważniejsza dla rozwoju, ale także dla tego poczucia bycia w grupie jest grupa rówieśnicza. No a później mamy intymny ten związek, prawda, miłosny, który już trwa do samej śmierci. Więc to jest też tak, że w rozmaitych grupach poszukujemy tego kontaktu. I prawda, nastolatek, który ma wspaniałych rodziców, prawda, którzy są ciepli, opiekuńczy, ale on też może czuć się samotny po prostu, bo nie ma nie ma tych samych wartości, nie nadaje na tych samych falach, co powiedzmy jego grupa rówieśnicza, albo nie może odnaleźć tej grupy rówieśniczej, więc trzeba też o tym pamiętać. No nie uciekniemy od tematu mediów i zapytam tak przewrotnie, jak można czuć się samotnym, mając dostęp do wszystkich ludzi na całym świecie, do informacji, do filmów, do dowcipów, do wiedzy, jak to wytłumaczyć? Po prostu nie liczy się ilość, tylko jakość. Mogę się pod tym podpisać tak naprawdę, jeżeli mówimy o social mediach, czyli tym kluczowym temacie,
który tutaj zwykle wynika, szczególnie też w kontekście rozwojowym. No to są takie opinie, że rzeczywiście no to jest takie trochę śmieciowe jedzenie dla mózgu, że szybko nas napa. Julian Holt-Lunstad, właśnie autorka tych metaanaliz, które później są parafrazowane jako 15 papierosów, powiedziała w pewnym momencie pandemii, że to jest coś takiego, że właśnie jak śmieciowe jedzenie szybko nas nasyca, ale niekoniecznie jest długofalowo zdrowe, więc no tutaj nie chciałbym wylewać dziecka z kąpielą, no bo są też, nie wiem, osoby, które, nie wiem, w jakiejś grupie mniejszościowej tylko dzięki kontaktom zapośredniczonym przez social media są w stanie nawiązać jakiekolwiek relacje, więc no wiadomo, że sytuacja jest bardzo złożona i skomplikowana, ale tak, no pod tym kątem no wzorzec mocno się zmienił i niekoniecznie w bardziej korzystnym dla nas kierunku. Po poprzednim naszym wykładzie w zeszłym roku gościliśmy księdza profesora Halika i on też podkreślał, że właśnie media jak gdyby dały nam poczucie braku odległości między nami, ale bliskości nas nie nauczyły, że pozbawiły nas wręcz tej bliskości. Mamy tylko złudzenie bliskości. Tak, ale tutaj też mowa, państwo wiecie o takim kontakcie fizycznym, twarzą w twarz. No, takiej relacji potrzebujemy, żeby nie czuć się samotnie. Niemniej, ja też kojarzę jakieś takie badania, że tutaj oczywiście nie jest to żadne rozwiązanie, ale osoby samotne bardziej identyfikowały się na przykład z bohaterami jakichś tam seriali, czy gdzieś tam w mózgu obserwowano, że tutaj ci bohaterowie jakoś tam działają na mnie, natomiast te, które nie miały poczucia samotności, mówiły, że nic tam się nie działo u nich we mózgu. To jest bardzo trudne, ale tak myślę jeszcze, ale jest to jakiś taki substytut, no bo jeśli ktoś za pomocą, bo tutaj nie mówimy tylko o mediach społecznościowych, ale mówimy przecież o kontakcie telefonicznym, to mogą to być jakieś, prawda, to nawet nie mniejsze zło, ale to jest kwestia takiego utrzymania się, czy też bycia w dobrej, albo zachowania takiej w miarę dobrej, prawda, jakiejś kondycji. No, lepszy ten telefon, prawda, wieczorem do przyjaciółki, do matki, niż bym cały wieczór miała, prawda, spędzać samotnie. Bez rozmowy w ogóle z nikim. Czy jeszcze tylko dodam, że mówi, znaczy nawet Kaciopo też, no jest takie określenie w badaniach nad samotnością jak relacje paraspołeczne, gdzie po prostu my nie mogąc nawiązać prawdziwych, właśnie nie wiem, identyfikujemy się czy to z bohaterami serialów, czy nie wiem, zwierzęta domowe, każdy typ relacji, gdzie generalnie no, nie występuje faktyczna relacja i to też jest badane w tym kontekście, czy tego typu substytuty, tak, no również w kontekście rozwojowym, czy roboty społeczne będą tutaj, są możliwością jakiegoś ulżenia tego typu staną u osób, nie wiem, które nie mają innych możliwości, tak, z różnych uwarunkowań, więc z tego punktu widzenia, no jest to zarówno znowuż zagrożenie, jak i coś, co może w jakimś sposób ulżyć w jakiś, tak, no to jest takie pytanie, czy, nie wiem, oglądanie przyjaciół zastąpi nam przyjaciół. No jak oglądanie kotleta nie zastąpi nam jednak kotleta, że tak powiem prozaicznie. Ale drodzy Państwo... Zapach przynajmniej. Więc zagaiłem tak, jak uważam, najlepiej mogłem. Oczywiście mogę dalej prowadzić rozmowę, ale bardzo liczę na Państwa głosy. Mamy dwóch znakomitych ekspertów. Temat jest bardzo ciekawy, więc zachęcam do zadawania pytań. Skojarzyła mi się taka usługa w Japonii, gdzie można zapłacić za zjedzenie z kimś zupy. I się w ogóle nie rozmawia, tylko ta osoba je przy nas zupę. Ona zje tą zupę, za którą my zapłacimy i na tym się kończy usługa. Jest tylko taka dygresja, taka ciekawostka, uzupełnienie. Natomiast moje dwa pytania są takie. Pierwsze to dotyczy socjologii. Nie wiem, czy trafiam, ale... Będziemy próbować. Okej. Jest taka książka, napisał ją kiedyś taki wpływowy człowiek, Amerykanin, socjolog Robert Putnam. Samotna... Bowling Alone. O, właśnie, samotna gra w kręgle. I on tam przedstawia taki proces w dwudziestowiecznych Stanach Zjednoczonych właśnie indywidualizacji, która rozszczepia więzy społeczne i wpływa na wszystko. Na związki kościelne, na związki w klubach, na związki rodzinne, na wszystko. No i właśnie, mam pytanie, jak Państwo postrzegacie tą książkę, te badania, ponieważ on tam dużo wcześniej też prowadził różnych badań, był ono mocno krytykowany i on potem jakby chcąc wyjść naprzeciw tej krytyce, zrobił taką właśnie obszerną publikację, gdzie wszystkie badania wszerz i wzdłuż pozbierał i pokazał to właśnie w tej książce Samotna gra w kręgle, właśnie ten proces indywidualizacji. A drugie pytanie zapomniałem. To ja może tutaj do tego Putnama się odniosę i jego Bowling Alone, które no jest jedną z kluczowych publikacji tak naprawdę w tym zakresie, a więc
jakby to ładnie ująć, no można to bardzo pięknie opisać na zasadzie takiej, że przeciętny Amerykanin w latach 80. miał, nie wiem, średnio 3 relacje, dzisiaj ma średnio 0 lub 1 i można też, to jest taki winietki, które można przeczytać w tekstach o samotności, no ale później jak się wchodzi i zaczyna drapać tę informację, no to okazuje się, że był jeden taki sondaż, do dziś nie jest krytykowany, że to był jakiś bardzo nietypowy, metodologiczny outlier, czyli ta obserwacja odstająca, tak? Więc no taka opowieść o tym, że my zaraz wszyscy się pozamykamy, tak naprawdę perpetuuje się. Ja nie mam tutaj jasnego zdania. Ja nie jestem socjologiem, żeby tutaj krytykować Putnama albo dyskutować o makroprocesach. Ja badam, nie wiem, czy procesy poznawcze związane z percepcją społeczną przekładają się na aktywność mózgu i zmienność rytmu serca. To jest to, co my robimy, tak subject by subject, indywidualnie, ale też no, trzeba pamiętać, że no, tego typu właśnie no, pomysły, że nie wiem, wprowadzenie radia sprawi, że będziemy wszyscy w naszych domach, wprowadzenie kin, wprowadzenie telewizji, wprowadzenie internetu, wprowadzenie komórek i tego typu na przykład, no nie wiem, dyskusja o tym, jak my coraz bardziej dryfujemy, no trwa już od paru dekad lekko, więc no tutaj też właśnie to, co mówi Putnam, no ciężko się nie zgodzić, że jest to jakiś trend, ale też jeżeli zaczynamy patrzeć na to, czy mamy jakieś długie, podłużne, super badania, tak, no poza jakimiś wyjątkami typu Harvard Happiness Study, tak, no to rzeczywiście pojawia się to pytanie, czy to jest tak, że samotność, my się indywidualizujemy, czy może jednak, nie wiem, 40 lat temu jakby ktoś zapytał, nie wiem, przeciętnego, nie wiem, białego mężczyznę w wieku 18-35, to on byłby gotowy mówić o tym, że no nie mam przyjaciół i w sumie to jest mi z tym źle. Dzisiaj totalnie, nie ma problemu, tak? 54% Amerykanów czuje się źle z tym, że są samotni. Czy 40 lat temu byli równie gotowi to tak przedstawiać, tak czuli, tak o tym rozważali? No, jest to jakaś debata historyczna, metodologiczna. Zobaczcie, że taka kultura codzienności, kultura życia codziennego, ona była właśnie kolektywna, ona nie była samotna. Nawet myślę o tych pierwszych telewizorach. Tutaj można porozmawiać z babcią, jakąś dziadkiem. Dzisiaj zadzwońcie, pamiętajcie, żeby nie czuli się samotni. No to kiedyś jak pojawił się ten jeden, prawda, telewizor w kamienicy, no to wszyscy, nawet oglądanie telewizji było czymś takim wspólnotowym, prawda? A no, też pamiętam jakieś filmy dziecięce, które oglądałam z rodzicami, no to też oglądanie telewizji wyglądało inaczej. W pedagogice profesor Izdebska całe życie poświęciła badaniom właśnie telewizji i relacji podczas oglądania telewizji. To jest kwestia nawet takiego porozumienia się gestem, opowieści o tym, co się oglądało później. Więc to były wydarzenia takie bardzo kolektywne, ale nawet spożywanie posiłku, no to zmienia się, no to jest coś bardzo wspólnotowego. Jest ten czas, no tutaj też zależy od rodziny, bo są rodziny, które to kultywują, natomiast nasze czasy nam nie pomagają wspólnie tego posiłku spożyć, no bo pracujemy w różnych godzinach, popołudniami dzieci mają jakieś zajęcia dodatkowe, więc to bardzo, bardzo jest zmienne. To też zależy od kultury, bo Stany, one rosną z takiego kolektywu, jak myślę o małżeństwach, proszę Państwa, to w Stanach małżeństwa są takie bardzo, tak blisko ludzie żyją w takich małżeństwach, w sensie jak idą na fitness, to idą razem. Jak idą na przyjęcie, to idą razem. No, na przykład takie małżeństwo francuskie, no to ona ma swoich znajomych, on ma swoich znajomych i wcale nie muszą, prawda, tak nawet na wakacje mogą oddzielnie pojechać, ale wcale nie czują się jakoś szczególnie bardziej samotnie, powiedzmy, Francuzi w tych małżeństwach niż Amerykanie. No, Polska też, tutaj tak, do nas wszystko takie, no tutaj akurat może dobrze, że epidemia to złe słowo, no bo to nie jest tak, że samotność jest zaraźliwa, prawda, czy pandemia, no ale że Polacy czują się bardziej samotni. Wydaje mi się, że w tych krajach typowo takich indywidualistycznych jest to silniejsze. Akurat są badania pokazujące, że jest zaraźliwa, że jak mamy naszych... No jeżeli przebywamy z osobami samotnymi, to raz, że te relacje tracą na jakości, co wzmaga nasze subiektywne poczucie i w ten sposób rzeczywiście są badania z socjologii właśnie na analizy sieciowej, które pokazują, że na krańcach rzeczywiście ludzie coraz bardziej stają się samotni i to zjawisko się perpetuuje. To tak raczej w ramach gry słów z tym, czy jest zaraźliwa, czy nie, niż jakiegoś poważnego wprowadzenia tutaj socjologicznych tematów, ale tak.
Przypomniało mi się drugie pytanie, ale teraz pomyślałem o trzecim, więc może zadam drugie, tak w dygresji też trzecie. Bo właśnie chodzi mi o taki system społeczny, w jakim żyjemy, czy on się nie zmienia właśnie na niekorzyść, znaczy na korzyść indywidualizacji. Nawet myślę o tym, co pani mówiła w tym wystąpieniu, tak tutaj przychodziłem, kiedy była mowa, bo też się z tym spotkałem, z tym argumentem w publikacji takiego amerykańsko-japońskiego socjologa, już nie pamiętam nazwiska, i on faktycznie też zwraca uwagę na ten wątek zabezpieczenia społecznego, że faktycznie to zabezpieczenie społeczne, tak, paradoksalnie działa jakby w drugą stronę, więc jakby ten system, który kiedyś nie był taki szczelny, nie był opiekuńczy, no wymuszał te zachowania społeczne, kolektywistyczne, a teraz mamy już zabezpieczenie jakby od góry, więc sami się już nie musimy martwić. I czy to ma jakiś wpływ według państwa? To jest trzecie pytanie, a drugie, o zaburzenia psychiczne mi chodzi. Czy jeżeli chodzi właśnie o psychologię społeczną, czy nie jest tak trochę, że mamy jakąś traumę społeczną, na przykład mamy wydarzenia szczególnie na naszym gruncie, post-PRL, ale też wcześniej, już bardziej globalnie, II i I wojny światowej. Czy to nie jest tak, że właśnie zaburzenia psychiczne związane z lękiem i z depresją mają tutaj jakieś odzwierciedlenie właśnie w samotności, czyli w trudności zawierania relacji i utrzymywania ich? Koniec, dziękuję. Tak szybciutko, bo tutaj chyba odpowiedź jest oczywista, że jeśli mamy do czynienia z tak zwaną tą opiekuńczą polityką społeczną, i tu są przede wszystkim kraje skandynawskie w Europie, no to w parze za tym idą, tylko tutaj państwo uważajcie na te pojedyncze, takie samodzielne gospodarstwa domowe. I tutaj teraz tak, taka osoba, która żyje w takim pojedynczym, samodzielnym gospodarstwie domowym, ona wcale nie musi być taka osamotniona w tym sensie takim psychologicznym, prawda, bo ona może mieć jakąś grupę wsparcia, może taka kobieta, mężczyzna mieć przyjaciół, przyjaciółki. Oczywiście największym problemem jest, bo to jest, wydaje mi się, już taka skala makro. Jeśli mamy tą fizyczną taką izolację, i jeszcze na to nachodzi, prawda, takie poczucie samotności, że my już jakby zamykamy się w tej samotności, to jest takie napędzające się, już nie wychodzimy, mamy niskie poczucie wartości, zaczynamy czuć się beznadziejnie, możemy rozwijać właśnie depresję i no, to jest, bym powiedziała, najtrudniejsze. A wracając do takiego kolektywu, mam kolegę, który wychowywany był w Wietnamie w kulturze kolektywnej. Główny punkt dnia dla niego i dla jego mamy, która jest seniorką, jest to wyjście po południu gdzieś z mamą, gdzie mama sobie życzy. Jednego dnia ona chce iść do kawiarni i on zabiera tą seniorkę i ona na pewno nie czuje się samotna. A w tej chwili nie wiem, jak tam z opieką, z pomocą społeczną w Korei, ale w tych krajach azjatyckich, no to one są daleko, bo tam jest taki konfucjański model polityki społecznej, czyli tam wsparcie tylko na rodzinie i na najbliższych. No a Europa tutaj no, staje się taka indywidualistyczna, co nie znaczy, że ja tutaj nie wspieram, prawda, czy nie popieram takiej rozbudowanej socjalnej polityki. Była jeszcze o pytania. Aha. Oglądałam kiedyś w filmie kogoś, kto był u psychoterapeuty w jakimś tam serialu i tam opowiadał o tych swoich problemach. Psychoterapeutka mówi do niej, że nie, pani nie ma depresji, ponieważ pani nie widzi świata w czarnych barwach. Pani jest tylko po prostu samotna, więc to już jest takie rozróżnienie, że depresja to jest też takie czarnowictwo, prawda? A osoby samotne wcale nie muszą być, nie widzą świata w czarnych barwach. Oczywiście mogą widzieć, ale nie jest tak, że zawsze będą widziały. Odpowiadając na pierwsze pytanie, ja bardzo chciałbym, czy też komentując, uciec od czegoś takiego, że generalnie my uznajemy, że, nie wiem, jak mówimy o samotności, bo to jest powszechna konotacja, że zaczynamy myśleć dość automatycznie o samotności w relacjach romantycznych, tak? To jeden z typów samotności. Są, nie wiem, skale, które w ogóle rozdzielają to na samotność romantyczną, samotność właśnie emocjonalną i tak dalej, w szerokim pojęciu społecznym i tu nie mamy normatywnego modelu. Jeżeli ktoś generalnie ma bliską relację romantyczną, ale nie ma przyjaciół i nie przeszkadza mu to dla nas to jest okej. Jeżeli ktoś nie ma bliskiej relacji romantycznej i nie potrzebuje, ale ma świetną rodzinę i nie wiem, grupę znajomych, z którymi jest bardzo blisko, to też jest okej. Tu nie ma jakiejś jednej trajektorii, w której my po prostu, nie wiem, no po prostu pytamy, czy globalnie, biorąc pod uwagę te wszystkie sfery. A przechodząc do drugiego wątku, no to tutaj rzeczywiście, no
i w naszych badaniach i no, tak jak zaznaczałem też w tym, co mówiłem wcześniej, do jakiegoś momentu w ogóle samotności nie widziano na gruncie szeroko pojętej psychologii poza kontekstem depresji, tak? Dzisiaj, tak jak rzeczywiście było to powiedziane, Kacioppo też o tym pisał w ten sposób, że samotność to to, że jesteś niezadowolony ze swoich relacji, brakuje ci czegoś w relacjach. Depresja to to, że rzeczywiście wszystko jest czarne. Mówimy o tej triadzie, gdzie ja jestem, gdzie świat, gdzie ludzie są, tak? Czyli jedno nie jest w pełni wytłumaczalne drugim, tak jak, nie wiem, tak jak pozwoliłem sobie na to rozgraniczenie, że izolacja obiektywna i samotność też nie są ze sobą tożsame, tak? Więc no tutaj wiemy, że w zasadzie każda rzecz, która związana jest na przykład z niepełnosprawnością, czy to będzie fizyczna niepełnosprawność, czy to będzie choroba psychiczna przewlekła, będzie związana z większym ryzykiem samotności, że każda forma bycia w grupie mniejszościowej, która nie wiem, czy zarobkowo, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, to są czynniki ryzyka bycia właśnie narażonym na potencjalne zmienne związane z samotnością, więc tutaj mamy dość duże korelacje. My rzeczywiście publikowaliśmy parę różnych rzeczy na temat związku między schizofrenią i samotnością i dla większości no jest to druga najważniejsza rzecz, która doskwiera im w codziennym funkcjonowaniu, gdzie rzeczywiście pacjenci są takie badania duże, populacyjne na populację osób z ciężkimi serious mental illness, czyli głównie są to zaburzenia o charakterze psychotycznym, którzy mówią, że to jest jedna z najcięższych rzeczy, z którymi się borykają, samotność, brak relacji, tak? No i to można rozciągnąć na szereg innych tutaj z różnym nasileniem, ale tutaj jest bardzo mocna też korelacja, co sprawia, że na przykład my mamy taki problem w tym momencie w badaniach, że jak rekrutujemy populacyjnie, no to jednym jednak ciężki epizod depresyjny jest czymś, co jeżeli chcemy mówić, że badamy populację niepsychiatryczną, czyli ogólną, no to technicznie nie powinniśmy włączać osób, które na przykład mają w tym momencie ciężki epizod depresyjny, a często osoby, które są na najwyższych poziomach samotności w populacji, czyli dla nas potencjalnie mogłyby być cennymi badanymi, no siłą rzeczy też mają dużo różnej koincydencji psychopatologicznej, więc no tutaj to rzeczywiście bardzo ciężko też jedno od drugiego wydestylować, czy można mówić, że ktoś rzeczywiście, no okej, super, no w zasadzie nie mam relacji, ze wszystkim się zgadzam, zawsze czuję się samotny, zawsze czuję się, że nigdy nie czuję, że nie mam do kogo zwrócić, a poza tym wszystko gra. Tutaj już. Ja mam pytanie o dobrą samotność, bo był ten cytat Jana Pawła II, który mówił, że jak ja zrozumiałem, że w pewnym sensie samotność pomaga nam być tym, kim jesteśmy. No właśnie, na czym polega dobra samotność ze względów psychologicznych i pedagogicznych, po pierwsze, a drugi aspekt tego pytania to może też taki kontekst wychowania ludzi, dzieci szczególnie, żeby umiały sobie radzić z tą samotnością i być może tutaj jest jakieś takie połączenie, że brak dobrego wychowania powoduje to, że ludzie pytani, czy ja się czuję samotny? Tak, czuję się, bo może nie jestem wychowany do tego, żeby dobrze przeżywać samotność. Jest coś takiego jeszcze jak samotność jawna i ukryta, prawda? I ta jawna to wtedy, kiedy możemy o niej opowiadać, a ukryta, kiedy albo nie jesteśmy jej jeszcze, nie jesteśmy świadomi. Samotność dobra i zła, nawet jest takie rozróżnienie w pedagogice. To profesor Dubas zrobiła w kontekście ludzi przede wszystkim w starszym wieku, ale można to też przenieść na młodszych. No i ta dobra samotność jest łączona z takim najwyższym, bym powiedziała, nawet jakimś stadiem, prawda, rozwoju. Nawet u Maslowa w tej piramidzie potrzeb, kiedy jesteśmy w pełni, prawda, taką osobą zrealizowaną, no to czujemy się dobrze we własnym towarzystwie. Ale ten wątek tej samotności, tylko to nie jest ta samotność, to osamotnienie w takim psychologicznym znaczeniu. Ta dobra samotność też nie będzie taką, wydaje mi się, samotnością chroniczną. Ona może pojawiać się od czasu do czasu. Ona może trwać nawet długo i ona będzie, długo w sensie kilka miesięcy na przykład, izoluje się, żeby napisać książkę. I rzeczywiście to robią, na przykład Bonda to robi, Katarzyna, Agata Christie to robiła, ale jeśli myślę o dziecku i takim jakimś pozytywnym wymiarze samotności w dzieciństwie, to też nasuwa mi się postać na przykład Olgi Tokarczuk, bo jak czytałam jej czułego narratora, to ona tam jako dziecko leży czy siedzi w domu, to nie pamiętam jakiej ona była pozycji, jest sama i uruchamia swoją wyobraźnię. Tam w kredensie łyżki do siebie przemawiają, talerze. Myślę, że bez tego doświadczenia
ona mogłaby nie rozwinąć się jako ta, prawda, pisarka. Wracam jeszcze do dorosłych, no to tutaj Jan Paweł II też, on w tej osobie i czynie tam dużo, może to za duże słowo, ale tam pojawiają się takie wątki samotnego człowieka i ten samotny człowiek jest takim myślicielem, bardzo refleksyjnym, który zastanawia się nad sobą, nad swoim bytem w świecie, nad tym, jaką relację buduje sam ze sobą, jaką relację też buduje z innymi, więc ta dobra samotność, bym powiedziała, sprzyja twórczości. I też jeszcze mam tutaj w głowie, jeszcze kojarzę taki cytat, nie przytoczę go dosłownie, ale Władysław Tatarkiewicz powiedział kiedyś, że samotność jest czymś wspaniałym, jeśli tego pożądamy, jest czymś bardzo dobrym, no jest właśnie taką udręką, czy więzieniem, prawda, jeśli tego nie chcemy. Więc jeśli wyobrażam sobie, aż od siebie mogę sobie wyobrazić, cofnę się 15 lat do tyłu, kiedy jestem mamą niemowlaka i ktoś mi proponował taki tydzień samotności, ale to by był wspaniały tydzień. No to w ten sposób i to jest dobre, prawda, bo ja też mogę naładować baterię, docenić, prawda, wówczas to towarzystwo innych. Natomiast samotność też, ona czasami, nie to, że ona będzie dobra, ale ja bym powiedziała, że ona może być też postrzegana jako takie mniejsze zło, jeśli na przykład ktoś jest w jakimś związku przemocowym, takim związku toksycznym i wychodzi z tego związku świadomie, prawda, decyduje się na rozstanie i jest wówczas sam, no to on może odczuwać jakieś ukojenie. Tylko to nie jest tak, że samo w sobie to jest dobre, no to jest lepsze niż to bycie, prawda, w tym związku przemocowym. No to jest mniejsze zło. Ale jakby, żeby podsumować, znaczy nawet jakoś to moją wypowiedź, no to samotność się nie opłaca po prostu, czy to ze względu nawet na biologię, na emocje, nawet na politykę społeczną, nawet dla państwa się nie opłaca i dla jednostki się nie opłaca i dla kolektywu też się nie opłaca. Tam było jeszcze... Dziękuję. Ja bym tylko powiedział, że cytat, który usłyszeliśmy na początku, który opisuje to, że rzeczywiście w pewnym momencie wchodzę w coś tak mocno, co robię, co sprawia mi przyjemność, co pozwala mi rozwijać się, co budzi, nie wiem, skupiam na tym całą swoją energię, pasję i tak dalej, bardziej niż z pojęciem, nie wiem, samotności, które badamy i tak dalej, konotuje w mojej głowie z innym psychologicznym konstruktem, który w tym momencie świętuje swoją drugą młodość, a którą opisywał taki węgierski psycholog, który robił karierę w Stanach, Csikszentmihalyi i nie wiem, czy państwo słyszeli o takim pojęciu jak flow, gdzie właśnie jest ten moment, kiedy ja jestem tak skupiony, tak idę naprzód, ta czynność mnie tak pochłania, tak, i to jest coś, co rzeczywiście bardzo mocno z tym pojęciem samotności, ale rozumianym jako ja jestem w dobrym miejscu sam ze sobą w tym momencie, jest mocno powiązane, że ja po prostu wchodzę w coś, tak? Czy ja będę, nie wiem, programował, pisał książkę i tak dalej, no ale to właśnie tutaj znowuż wchodzimy w tą niejasność semantyczną. To nie jest samotność, tak? Jeżeli ja po prostu, nie wiem, siedzę sobie i fizycznie jest to izolacja społeczna albo bycie samemu. Ja bym tutaj, nie mamy po polsku zbytniego tutaj sprzymierzeńca, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś wyjeżdża, nie wiem, pisać książkę na wybrzeże i siedzi sam w kabinie i pisze miesiąc książkę, to trochę inna sytuacja niż jeżeli ktoś wyjeżdża za zarobkiem i tęskni za rodziną i płacze, tak? Bo po prostu, nie wiem, co wieczór nie ma nikogo, ale musi tam być z jakichś przyczyn, tak? Może mieć tutaj te wspomniane dobre wymiary, ale myślę teraz jeszcze, państwo pewnie kojarzą Breivika, który to jest ten Norweg, który tam na Utøy dokonał tej masakry. On swego czasu oskarżył rząd norweski o tortury, ponieważ nazwał tak właśnie tą izolację społeczną, czyli to osadzenie w tej jednoosobowej celi. Nie ma pytań, to jeszcze przepraszam, już oddaję. Bardzo dziękuję za to, co żeście państwo teraz powiedzieli o tych pozytywnych aspektach samotności albo raczej izolacji. I jak państwa słuchałam, to mi się przypomniał panel poświęcony profesorowi Kocowskiemu w 2012 w Krakowie i tam zjechali się razem z profesorem Nęcką rozmaici psychologowie i inni badacze twórczości.
I jak jeden z takich naprawdę Matuzalemów polskiej nauki, nie pamiętam nazwiska, ale on wspomniał, że ta psychologia twórczości i w ogóle zagadnienia związane z twórczością miały okazję rozwinąć się wtedy, kiedy ludzie musieli jakoś zabić czas, czyli jakby poradzić sobie z pewnym stanem nudy. I tak jak pani mówiła o tej, no to oczywiście w wielkim skrócie, a tak jak pani mówiła o Oldze Tokarczuk, nie? Dziecko siedzi samo, uruchamia wyobraźnię, więc tak naprawdę towarzyszą temu procesy twórcze. I tak sobie myślę, że to może być ten pozytywny aspekt wynikający z pewnego rodzaju izolacji, osamotnienia. Ale na pewno to tam musi być trochę innych zmiennych zaspokojonych. Natomiast w pańskim wystąpieniu bardzo zwróciło moją uwagę przytoczenie tych wyników a propos 15 papierosów dziennie, że nie pamiętam, 29% versus 26% jakby subiektywne poczucie samotności i obiektywna samotność. Mieszam wątki, ale chciałabym się zapytać, czy ma pan może jakąś intuicję albo jakiś pomysł, jakim cudem, mimo że to powinny być dwa odrębne skutki, tak, powinny być nieprzystające, to jakby te wyniki w prawdopodobieństwie rozwinięcia tam czynników choroby są tak zbliżone, 26 do 29. Pan rozumie, o co mi chodzi, prawda? Znaczy tutaj generalnie jest po prostu to, że są epidemiologicznie podobne odsetki, to niekoniecznie oznacza, że tutaj mamy wspólny mechanizm i tak dalej, tak? No, też ciężko, one jednak trzeba to też z tyłu głowy mieć, że są ze sobą skorelowane, nie są w pełni wytłumaczalne. Jest słaba korelacja, różne badania mówią, no taka no bardzo na poziomie raczej 0,3 niż 0,7, tak jakbyśmy podejrzewali, że wyjaśnimy bardzo dużo zmienne i drugą zmienną, no ale generalnie no, cały ten szereg to też próbowałem jakoś wyartykułować, że bliżej jest mi widzenie tego jako dużego stresora społecznego i każde z tych zjawisk, tak? No bo są osobne badania na przykład nad tym, jak bycie w niższym statusie społecznym wpływa na różne zmienne związane ze zdrowiem, poza oczywistymi. I od 40 lat jest coś, co się nazywa Whitehall, nawet więcej stadii, gdzie po prostu w Wielkiej Brytanii śledzono, w jaki sposób bycie w odpowiedniej hierarchii, poziomie hierarchii urzędników w Londynie będzie wpływać na różne wzrosty zachorowalności, umieralności i tak dalej. No i oczywiście można by powiedzieć, ktoś, kto jest niżej w tej hierarchii, pewnie gorzej je, więcej pracuje, nie wiem, częściej pali papierosy i nawet jeżeli wyjmiemy to samo, to wszystko z tego równania, to dalej będziemy mieć obserwowalny wzrost po prostu zagrożenia dla zdrowia, jeżeli po prostu widzimy, że jesteśmy niżej w tej hierarchii, tak? No jest cała duża linia badań, które mówią o tym, jak status społeczny będzie wpływał na nasze różne zmienne zdrowotne. No i teraz, no okej, no można by się zastanowić, czy to, że ja, nie wiem, nie mam znajomych, ale jestem super bogaty i majętny i mam prestiżową pracę, będzie działać tak samo na mój mózg, jak to, że nie jestem w stanie związać końca z końcem, ale mam 14 najbliższych mi osób, które są w podobnej sytuacji. No oba z tych zjawisk są jakoś powiązane ze stresem społecznym, chociaż no, stawiam dolary przeciwko orzechom, że niekoniecznie będą prowadzić do tych samych mechanizmów i tymi samymi trajektoriami, tak? No, ale oba z nich będą jakoś tam powiązywalne ze sobą. Więc no rzeczywiście no, tutaj z punktu widzenia obiektywnej i subiektywnej izolacji, no one są ze sobą powiązane. Osoby, które mieszkają same, co już było powiedziane, tam też były w tej metaanalizie uwzględnione i to był najwyższy wzrost. Jeżeli się nie mylę, to 32%. Obiektywna taka izolacja poprzez bycie w jednoosobowym gospodarstwie. Więc generalnie no tutaj pod tym kątem, jeżeli o tym mówimy w ten sposób, no to właśnie widziałbym to jako szereg różnych zjawisk, tak? No bo możemy sobie teraz zrobić, nie wiem, psychologia ostracyzmu, tak? Psychologia wykluczenia społecznego, no i one okazują się być bardzo podobnie, a są badacze, którzy będą teraz właśnie badać wykluczenie społeczne rozumiane jako to, że ktoś świadomie wyklucza kogoś z interakcji, no ale są to rzeczy, które są ze sobą bardzo podobnie, nie wiem, koincydują i jednak mocno powiązane. Jak później zaczynamy rozbierać to na ileś konstruktów, no to niekoniecznie jest to coś, co pozwoli nam doprowadzić do stworzenia globalnego. Dla mnie raczej bliższe są takie punkty widzenia, gdzie traktujemy to jako różne warianty stresu społecznego. Czy ja jestem sam, czy ja po prostu nie mam obiektywnej siatki. Są tu niuanse, tak? Tak jak my pokazujemy na przykład, no to te mechanizmy, o których mówił Kacio poznawcze, że ja po prostu nagle wszędzie widzę zagrożenie, no niekoniecznie, tak? To nie jest tak, że ja gorzej rozpoznaję emocje, że ja inaczej przetwarzam bodźce, tak? To raczej wpływa na to, jak ja je interpretuję i o tym dużo artykułów naukowych ostatnio napisaliśmy, wydaliśmy i tak dalej, gdzie pokazujemy, że jeżeli ktoś jest w obiektywnej izolacji, czyli ja mam po prostu mało tych kontaktów, to siłą rzeczy to jest powiązane. No i tutaj dość łatwo to wytłumaczyć, tak? Korelacja lub przyczynowość to druga sprawa, ale
można by powiedzieć w jedną stronę mam mało kontaktów, bo słabo czytam emocje innych ludzi, bo słabo, nie wiem, atrybuję im intencje, albo można by powiedzieć słabo czytam emocje i słabo generalnie rozumiem ich intencje, bo mam mało treningu w swoim życiu i tutaj ten związek jest. Więc nie jest tak, że wszystko z tego możemy wrzucić i zaszufladkować jako stres społeczny, bo nie wiem, sytuacja ekspozycji teraz ja mógłbym czuć stres wynikający z sytuacji ekspozycji, jest to jeden z najpowszechniejszych stresorów. Nawet jeżeli chcemy wywołać stres społeczny w badaniach, no to procedura wygląda mniej więcej tak, że ktoś ma wygłosić publiczny występ po krótkim przygotowaniu i są całe protokoły, które tak to właśnie indukują, ale rzeczywiście no to nie jest jakieś kontrintuicyjne, że ta sfera, która jest kluczowa dla nas jako no po prostu gatunku, który jest bardzo specyficzny i w dużej mierze, jeżeli poczytamy psychologów ewolucyjnych, wyrósł na tym, że jesteśmy w stanie się komunikować, tworzyć grupy, które przekraczają jakieś tam liczbowo estymaty i tak dalej, i doprowadziło do kumulatywnego rozwoju kultury i tak dalej, transmisji różnych idei. To też coś, co siłą rzeczy wpływa na nas w bardzo mocny sposób i gdy zaczynamy myśleć o tym, no to rzeczywiście widzimy, że te trzy światy, czyli ten, co ja czuję, co się dzieje ze mną fizycznie i co się dzieje wokół mnie, to nie jest tak, że to są jakieś trzy sfery, tylko one się bardzo mocno ze sobą wzajemnie przenikają i to jest właśnie takie, no, z mojej perspektywy super ciekawe, że to, że ktoś powie coś, nagle wpływa na to, że ja mam, nie wiem, obiektywne zmiany w czasie, tak? Że nie wiem, ta materia delikatna, nieuchwytna relacji nagle przejawia się na to, co, nie wiem, widzę w istocie szarej mózgu, w jej objętości, tak, po jakichś odpowiednich warunkach. Więc Dziękuję. trochę ominąłem pytanie, ale... Ja chciałem zadać tylko takie pytanie, jak ważny jest dotyk dla człowieka, właśnie może też ze strony neurologicznej i no i oczywiście też jak wpływa na samotność, no właśnie poczucie człowieka i chodzi mi o ten dotyk bardziej w życiu dorosłym. No, oczywiście możemy wyjść już od samego dziecka, ale po prostu jak to jest ważne dla funkcjonowania człowieka i oczywiście rozmowa i przebywanie z kimś, zjedzenie z kimś zupy nawet jest tam jakimś sposobem na przebywanie z kimś, ale właśnie taki dotyk, jak on wpływa na człowieka ze strony neurologicznej i tak jak najszerzej. Dziękuję. No to tutaj jest na ten temat dużo badań, które pokazują, że rzeczywiście no, dotyk, który no, jest generalnie, co wszyscy czuliśmy w pandemii w pewnym momencie, jak ktoś miał rzeczywiście okazję dużo siedzieć na Zoomach, różnych meetach, Skype'ach i tak dalej, tak? No czuliśmy, że jest to jakiś, nie wiem, namiastka interakcji. No i to, co rzeczywiście gro czasu badałem, no to na przykład jak wpływa wszystko, czego nie widzieliśmy, czyli na przykład, nie wiem, gestykulacja, ruch ciała, proksemika, tak? Jakieś warunki haptyczne dotyczące tego, że nie wiem, ktoś rzeczywiście tutaj przybije ci nawet piątkę, albo rzeczywiście jest gdzieś blisko fizycznie. No i tutaj mamy badania, no to nie jest moja domena, ale pokazujące, że rzeczywiście no, od strony różnych procesów, no to rzeczywiście dotyk w jakiejś bliskiej relacji jest też czymś, co będzie prowadziło do szeregu zmian nawet na poziomie neurotransmisji, tak, no nie wiem, no bardzo kolokwialnie ludzie mówią, że tu już uwalniają się endorfiny i tak dalej, oksytocyna i tak dalej, więc szereg takich zmian, które rzeczywiście budują bliskość. No i ten dotyk fizyczny z jednej strony jest czymś, co buduje bliskość, no ale też jest cały wątek badań w psychologii społecznej pokazujących, że nie wiem, no może prowadzić do manipulacji, jeżeli ktoś tutaj mnie, nie wiem, poklepie i już rzeczywiście jestem bardziej skłonny ulec jego po prostu, nie wiem, prośbie, tak, no bo tutaj już jesteśmy na tym etapie, tak, więc no tutaj też trzeba pamiętać, ale no jest to coś, generalnie te okienkowe interakcje, tak, zoomowe, inne, no to nie jest coś, co my moglibyśmy długofalowo, znaczy są ludzie, którym to pasuje i tutaj znowuż nie ma modelu normatywnego, ale znakomita większość osób, z którymi miałem do czynienia i które o tym piszą, mówią, wskazują, że kluczowe aspekty interakcji tutaj nie zachodzą, że nie wiem, to interakcja to nie jest tak jak, nie wiem, też uważajcie na to, jak ktoś mówi, że 70% interakcji jest niewerbalne, to jest bardzo zniekształcone też wynik badań i to tak nie jest tak prosto kwantyfikowalne, ale gro tej interakcji to jest to, że ja widzę gestykulację, tak? No ja przecież cały czas coś gestykuluję, to ruch biologiczny, że ja po prostu widzę, czy ktoś jest w takiej pozycji. Jeżeli nie widzimy twarzy drugiej osoby z oddali, to co jest podstawowym źródłem informacji o jej zamiarach? Ruch. Czy ktoś podchodzi do mnie agresywnie, czy ktoś po prostu idzie i tak opadł. Też dotyk, prawda, on musi być podsycony uczuciem, on musi być oparty na uczuciu, bo jeśli on, to nie jest tak, że, prawda, możemy sobie zamówić no, kogoś, kto nas podotyka i dziwnie to zabrzmiało i że wówczas, prawda, będziemy mniej samotni, więc ten dotyk jest jakby elementem całego, prawda, jakiegoś spektrum, prawda,
tej bliskiej relacji, no właśnie z drugą osobą. Zauważcie Państwo, że dotykamy się tylko w ramach takich relacji najbliższych, prawda? No, partnerzy się dotykają, rodzice przytulają dzieci nawet, ale z osobami, z którymi nie jesteśmy w bliskiej relacji, jeśli nawet dotykamy się, no to zwykle ten dotyk, jeśli nawet to jest ktoś, przyjaciółka, prawda? Ale to trwa chwilę. Ale też ja bym też nie przeceniała, czy też nie mówiła, że ten dotyk jest taki też niezbędny. Ja znam różne dobre związki, dobre małżeństwa i niekoniecznie, powiedzmy, nie wiem, śpią jakoś tak razem, wręcz mogą spać osobno i w ogóle prawie się nie dotykać, a wcale nie mają poczucia, że są samotni w tych małżeństwach. Aha. Z dotykiem to też, proszę Państwa, teraz sporo jest, no bo to jest, prawda, jeśli my myślę teraz też o dzieciach, o populacji młodzieży, no takie jakieś, nawet nauczyciele w przedszkolu, prawda, mają jakieś problemy, żeby nawet wziąć dziecko na kolanach, przytulić, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z mężczyzną, który pracuje w przedszkolu, w świetlicy. Jest to bardzo, bardzo problematyczne i no, nasza kultura, bym powiedziała, tak trochę zakazuje tego dotyku, jeśli nie jest to ten dotyk no, taki partnerski, prawda, czy taki rodzicielski. I no, to ma swoje też jakieś takie słabe strony na pewno. Dzień dobry. Interesuje mnie fakt, który jakby poruszył Pan tutaj, że samotność jest motywatorem do zmiany. I jakby czemu obserwujemy dalszy wzrost poczucia samotności, skoro ma być to ten motywator do zmiany czegoś? Bo nie zawsze to, co nas powinno motywować w jedną stronę, działa tak, jak powinno. Tak bym to ujął, mówiąc najprościej. Tak jak głód prowadzi do wielu różnych zaburzeń odżywiania potencjalnie, tak samotność też nas może potencjalnie w pewnych trajektoriach niekoniecznie doprowadzić do reconnection, tylko właśnie do nawiązania kontaktu z tą drugą osobą, czy też polepszenia kontaktu, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli ja raz, drugi, trzeci próbuję i to nie będzie jakiegoś, nie wiem, to mogę rzeczywiście wręcz przeciwnie zacząć się tutaj właśnie w tym błędnym kole zapętlać, że okej, no mam tylko walidację tego, że ja jestem jakiś, tak, że generalnie ci ludzie na mnie jakoś patrzą, może to dlatego, że ja nie do końca jestem jaki chciałbym być, to im pokażę i odsunę się jeszcze dalej, dlatego na przykład właśnie ta praca też dotycząca mechanizmów poznawczych, które później przekładają się w fizjologię, może mieć też bardzo mocny wątek pod tytułem tego, że dlaczego na przykład, jeżeli ktoś mówi, że czuje się samotny, to samo facylitowanie kontaktu społecznego, no było porównywanie były badania porównujące różne metody interwencji. No i okazuje się, że metody, które polegają na tym, że usiądźcie, tu jest klubik w 20 osób i poróbcie coś ze sobą, po prostu zwiększamy wam szansę na to siłą rzeczy to nie zadziała, jeżeli ja nie mam wewnętrznej motywacji, jeżeli, nie wiem, mam przekonanie, że pójdę tam, będę źle się bawił, ci ludzie są niefajni, ja jestem niefajny i to w ogóle jest bez sensu, tak? Bo ci ludzie na pewno w ogóle są tam, bo im, nie wiem, zapłacą albo dostaną posiłek, tak? No to z takim nastawieniem, no to raczej, nie wiem, nie pójdę do klubiku, żeby, nie wiem, mieć pozytywne doświadczenie społeczne i zwiększyć moje szanse na dołączenie z powrotem do jakiejś tam, nie wiem, polepszenie swoich relacji, tylko właśnie praca nad tym, że no może warto pomyśleć o tym, co ja mogę dla nich zrobić i tak dalej, więc raczej, nie wiem, badania pokazują, że na poziomie indywidualnym większe szanse niż po prostu facylitowanie kontaktu społecznego, czy właśnie możliwości spotkania z innymi, no nie jest tak efektywne jak na przykład praca na tych mechanizmach i dopiero wtedy jakieś próby tego typu działania, więc tutaj tak, no lepiej jest, nie wiem, rekomendować komuś, żeby poszedł na wolontariat i zaczął z tej perspektywy i robił coś dla innych i to rzeczywiście zacząć od tej strony niż od posiedźcie sobie i pogadajcie. To w ramach dyskusji, jak mogę to użyć takie wątki, właśnie a propos, tutaj pani mówiła o tym, że się nie opłaca, tak ogólnie oczywiście, to dorzucę właśnie a propos socjologii, że istnieje takie pojęcie jak kapitał społeczny, no i właśnie jednostka w kolektywie czerpie z tego kolektywu, więc to jest korzyść dla jednostki, no i kolektyw czerpie z tej jednostki, więc to jest korzyść dla kolektywu, więc to jest ta opłacalność między innymi. I dorzucę jeszcze taki wątek, znaczy nie, zaproponuję może, bo mówimy o tej samotności, że może na przykład osamotnienie jako
to drugie słowo, prawda? Może tutaj będzie coś nosiło. Rzeczywiście w psychologii to, o czym my mówimy dzisiaj, to bardziej osamotnienie, niektórzy tak nazywają. Natomiast jeśli chodzi o kapitał społeczny, ja bardzo cieszę się, że to zostało przytoczone, bo też chciałem rozwiać pewien taki mit. W takim ogólnym dyskursie właśnie pewnie państwo słyszą wszędzie, że kapitał społeczny w Polsce jest bardzo niski, prawda? Że Polska jest w ogonie, jeśli chodzi o kapitał społeczny. Kapitał społeczny, no to jest, można to zdefiniować jako sieć ludzi, która może liczyć na wzajemne wsparcie, ale kapitał społeczny musi być podszyty zaufaniem, prawda? To nawet jeśli, prawda, mamy jakąś grupę, oni mają wspaniały kapitał indywidualny, kulturowy, intelektualny, ale oni nie ufają sobie nawzajem, no to oni nie zaczną działać wspólnie. No i rzeczywiście tak zwany ten kapitał pozarodzinny, ten taki kapitał profesjonalny, taki zewnętrzny, on w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. My, innymi słowy, nie ufamy przedstawicielom naszych władz, politykom lokalnym, centralnym, nie ufamy urzędnikom, niekoniecznie ufamy nauczycielom, czyli ten kapitał nie wynikający z tej najbliższej grupy. Natomiast jeśli badany jest kapitał społeczny Polaków w ramach rodzin, no to tutaj Polska ma bardzo fajne wskaźniki. Jeszcze Polska tym kapitałem, bym powiedziała, takim rodzinnym stoi. I te wskaźniki kapitału są wyższe nawet niż w innych krajach europejskich, więc no, jakaś tam nadzieja, prawda, w tych rodzinach i w tych kapitałach takich nieformalnych, bo jeśli chodzi o grupy takie przyjacielskie, to też to nie wygląda całkiem najgorzej. Jeśli mogę tutaj, bo tak czuję, że dawno nie zabierałem głosu, a coś mi przyszło do głowy w odwołaniu do takiego wątku chyba, Aniu, ty powiedziałaś o wzrastającej indywidualizacji, też laicyzacji. No i siłą rzeczy chciałbym zapytać o ten wątek dotyczący transcendencji, sakrum, Boga, religii, jakkolwiek pojętej. Bo do tego też trochę się odnosił Wojtyła o tej swojej samotności, bo człowiek według niego wyosobnia się nie tylko w odróżnieniu od istot żyjących zwierząt, że widzi, że jest inny, ale też względem Boga. Wojtyła mówi też wyraźnie, że człowiek czuje tę samotność względem Boga, że ona jest samotnością z natury, że on będzie zawsze inny. I teraz pytanie, czy w badanie w jakiś sposób da się, czy wychodzi to, czy samotność, poczucie samotności jest jakoś skorelowane z tym, czy dana osoba nawet nie tyle wierzy, ale może wierzy religijnie, ale czy też wyznaje jakieś przekonanie co do filozoficznego absolutu, wiary w wyższy porządek, w jakiś ład, kosmos, czy w konfucjańską pełnię, czy to się jakoś daje zauważyć? Ja powiem, bo akurat mamy na ten temat nawet publikację sprzed 2 lat. Tak się zdarzyło. I przy sobie może jeszcze. Nie, ale jest online, jakby ktoś chciał doczytać. Generalnie to tak jak badaliśmy, to choćby to właśnie jak działają, nie wiem, sieci społeczne w stratyfikacji na właśnie wierzących, niewierzących, w zależności od praktyk. Więc tutaj głównym predyktorem tego będzie raczej praktyka i nie było różnic na przykład w naszych badaniach między niewierzącymi, a takimi, wierzącymi, a nie praktykującymi, tak? No, to, co jest tym benefitem u tych, którzy, nie wiem, nie umiem tego kwantyfikować, to nie jest moje pole, nie wiem, jak się kwantyfikuje to jak wiarę, ale jeżeli ktoś bardzo często praktykuje, jest zaangażowany w dodatkowe grupy kościelne, różnorazowe i tak dalej, no to siłą rzeczy ma większą siatkę społeczną i siłą rzeczy będzie to jakimś buforem przeciwko samotności. Jeżeli ktoś, nie wiem, no też tak jak zwróciliśmy uwagę w naszych badaniach, bo też my celujemy z przyczyn, o których mówiłem wcześniej, w grupę osób raczej 18-35 młodych, gdzie to już rzeczywiście nie są osoby, nie badamy adolescentów i nie badamy też sztywnej starszych pokoleń, właśnie skupiając się celowo na tym początku trajektorii, która dopiero może iść dalej, no to też to, co zwróciło naszą uwagę, to że no to są też inni badani, to też, nie wiem, często migracja, nie wiem, studenci, którzy przyjeżdżają do Warszawy i niekoniecznie praktykują i są z jakiejś, nie wiem, innej socjodemograficznej pozycji, będą troszkę inaczej działać niż ktoś, kto rzeczywiście mieszka tu od 20 lat, ma bliską rodzinę, jest w grupie OZ-owej, jest w grupie jeszcze jakiejś tam neokatechumenalnej i tutaj te osoby, które, nie wiem, gdzieś tam mocno się wybijały, no też miały po kilkadziesiąt i tak dalej osób, z którymi rzeczywiście były w kontakcie z uwagi na tego typu praktyki, więc to bardziej niż sama wiara, bo tutaj już nie chcę wchodzić na samotność egzystencjalną, bo taki termin też istnieje, który trochę wykracza poza
badania psychologii, tylko bardziej już wchodzimy w jakieś wątki filozoficzne, egzystencjalne, tak, jak to działa i gdzie my jesteśmy. Co daleka się, nie wiem, operacjonalizacji, my nie podejmujemy tego typu tematu, ale od strony stricte takiej operacjonalizacji, jak to wpływa na dobrostan, no to ten efekt, który opisywaliśmy, głównie wynikał z tego, że rzeczywiście ta praktyka związana jest z częstszym kontaktem społecznym i tak dalej, tak? Jeżeli odejmiemy na przykład te grupy i tego typu kontakty, to w innych niekoniecznie też są tożsame, bo na przykład często są to inny background rodzinny w tym zakresie, więc tutaj rzeczywiście widać te różnice, ale ten efekt jest też mocno powiązany z tym, na ile angażuje się w życie kościoła, w życie, nie wiem, wspólnoty, a niekoniecznie z tym, czy ja mocno wierzę, bo jak mocno wierzę i nie wiem, jestem przy okazji, nie wiem, ascetą gdzieś tam, nie wiem, który po prostu mieszka samotni, no to niekoniecznie to będzie wpływało na to, jak ja się z tym czuję, tak? No więc tutaj ta dyskusja też już troszkę trwa, bo ten wątek tytułem Wolność czy więzienie rzeczywiście od czasów, nie wiem, czy oświecenie, czy romantyzmu, to też jest taka dyskusja historyczna i są całe opracowania pod tytułem, nie wiem, A Biography of Loneliness, Faye Bound Alberti, taka cała książka, która mówi o historycznym dyskursie, tak, czy w Solitude też taką książkę kojarzę, gdzie rzeczywiście jest duży dyskurs pomiędzy oświeceniową tradycją, że trzeba być do ludzi i tak dalej, i wcześniejszymi tradycjami, gdzie właśnie pełnię realizacji swojego człowieczeństwa znajdowałem w indywidualnym kontakcie z Bogiem, tak. Więc tutaj też to troszkę rezonuje w tego typu dyskusji. Tylko jeszcze od siebie, że w takich sytuacjach skrajnych, myślę tutaj o takich sytuacjach paliatywnych, tutaj wątek ten będzie się pojawiał religijny z takiego wsparcia duchowego, prawda? Czyli to już jest kwestia tego, że ja tego wsparcia szukam nie tylko wśród ludzi, ale także szukam w jakiejś wyższej sile i rzeczywiście o ile to wsparcie społeczne, o którym ja wcześniej mówiłam, materialne, poznawcze, ono jest generalnie ważne na każdym etapie życia, to w takiej sytuacji choroby, prawda, czy też nawet w sytuacji odchodzenia, to tutaj to wsparcie duchowe jest niezwykle po prostu ważne, szczególnie ważne. I myślę, że ono rzeczywiście może być jakimś tam takim katarzis, czy jakimś takim lekiem też, prawda, na samotność wówczas. Jest też takie powiedzenie, że też nie chcę wchodzić w te wątki egzystencjalne, ale że nie ma, prawda, jest jednak coś gorszego niż śmierć, no bo to jest śmierć w samotności. Tak, poważnie się zrobiło trochę. Więc, drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszej debaty. Czy jeszcze ktoś poza Panem tutaj? Inni mogą czuć się trochę samotni w kwestii zadawania pytań, więc chciałbym ich ośmielić i jeszcze... ktoś tam. To chyba już właśnie może przedostatnie pytanie. Poproszę wysoką rękę, bo nie zauważyłam. To jednak falstart był. Ale to może, jeżeli ja jestem przy głosie, mam mikrofon, to chciałabym zapytać właśnie w kontekście, bo wiemy, że dzisiaj mamy takie spotkanie wyjątkowe, na którym możemy właśnie trochę podebatować. Ja też w imieniu organizatorów bardzo dziękuję za Państwa głos. Było to bardzo interesujące. Ale też mam pytanie o samą tą formułę warsztatów, które towarzyszą debacie. Też Bartku, jakbyś mógł rozwinąć, bo jednak to będzie temat poświęcony głównie teologii ciała, nie tylko, ale właśnie to będzie ten taki aspekt bardziej filozoficzny. Jakbyś mógł to rozwinąć? Tak, to w najbliższy wtorek już dla osób, które są chętne bardziej zgłębić temat od strony właśnie filozoficzno-teologicznej, no to zapraszam na debaty, warsztaty, na których będziemy analizować teksty związane z teologią ciała Jana Pawła II i krok po kroku sobie je czytać, tak właśnie tak analitycznie. I właśnie tym pierwszym tematem, który też Jan Paweł II w tej teologii ciała porusza, jest właśnie samotność. Czyli taki tekst, w którym człowiek, on odwołuje się do cytowanej tu przeze mnie Księgi Rodzaju, mówiąc, że ten opis nie jest tylko historyczny, ale że każdy z nas przechodzi w pewnym sensie przez ten etap budzenia własnej tożsamości, odkrywania, co to znaczy być człowiekiem i kim jestem wobec innych osób, wobec Boga, wobec siebie, no i że ten wątek ciała, który pokazuje, że jesteśmy inni od reszty świata, od reszty zwierząt, pokazujący nam, że nasze ciało mówi nam o tym, że jesteśmy ludźmi, co to znaczy być ludźmi, więc bardzo serdecznie też zapraszam na te spotkania. Jak nie ma innych pytań, to jeszcze zanim oddam Panu głos,
zareklamuję następną debatę. Pełnia razem czy osobno, bardzo intrygujący temat. Tu się pojawił ten wątek tutaj u ciebie mówiący właśnie o tych małżeństwach, ale i osobach, które nie są w małżeństwie mogą... Pełnia to też temat bardzo bliski Wojtyle, bo według niego człowiek spełnia się przez czynienie dobrych uczynków, właściwych jemu, jak gdyby wypełnia swoje całe życie i siebie jako istotę. Ale właśnie, czy musi mieć drugą osobę do tego, żeby się wypełniać, czy nie? Czy można samemu się wypełnić dobrem? No myślę, że to jest właśnie temat, który warto też poruszyć w kontekście tej samotności, bo Wojtyły ta samotność jest jakimś takim stanem też negatywnym, który nas zmusza do wyjścia poza siebie. I okazuje się, że jak ten negatywny stan nam tak doskwiera, to okazuje się, że dopiero wyjście do drugiego człowieka sprawia, że odnajdujemy w nim jak gdyby cząstkę siebie i tworzymy jakiś rodzaj pełni. Oczywiście jest to sytuacja taka idealna i nie zawsze i każdemu taka pełnia grozi. Bądź jest wyjściem dla niego najlepszym, więc zapraszam 4 kwietnia i nie, już pan zrezygnował z pytania, więc tak, więc jeżeli by chcieli państwo podejść do ekspertów naszych, krótko dotknąć, to myślę, że można to spróbować, więc bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję moim gościom. Bardzo miło. I do zobaczenia. Proszę.